Witajcie, dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry. Chcę Was bardzo gorąco przywitać, ale zanim to zrobię, to chcę mieć potwierdzenie, że jesteśmy, że mnie dobrze słychać, że mnie dobrze widać, że jesteście tutaj ze mną, a więc poczekam, aż tutaj Facebook pokaże mi, że się zbieramy. Jeszcze sobie tutaj zrobię swoją własną kontrolę. Tak jak wiecie, sama się czasem podglądam tutaj, czy wszystko jest dobrze, czy nagrywanie ruszyło. Wygląda na to, że tak. A zatem chyba mogę być dzisiaj z Wami w ten piękny lipcowy wieczór, w czwartki jak zawsze, z bardzo szczególnym, wyjątkowym tematem, który przyszedł do mnie kiedyś sam. Nagle gdzieś miałam po prostu taką myśl i chyba Wam nie powiem, że to było pod prysznicem, ale może właśnie kiedy ta woda zmywa nam jakieś stare myśli z głowy, to wtedy się tworzy miejsce na nowe. I tak właśnie mnie olśniło. Ja muszę zrobić takiego live'a, po prostu koniecznie. Przecież czasem zadanie jednego pytania to jest to, co odblokowuje czyjś konflikt i dzięki temu możemy komuś pomóc w jakiejś krytycznej sytuacji, a nawet uratować życie. To jest właśnie to, o czym chciałabym dzisiaj w duchu biologii totalnej. I chcę Wam powiedzieć, że nie bez obaw to podejmuję. Trochę jako wyzwanie, ale trochę wchodząc w pole serca, chcę to zrobić po prostu z miłością dla świata, z miłością do ludzi. I taka jest moja intencja. Mam świadomość tego, co się dzieje w świecie intelektualnym. Mam świadomość tego, co się dzieje teraz w mediach i chcę Wam powiedzieć, że poprowadzenie takiego live'a wymaga ode mnie dzisiaj naprawdę dużo odwagi. Sami wiecie, sami czytacie, jest teraz mocna nagonka na różne metody naturoterapeutyczne, o biologii totalnej też się coś tam napisało. I ja dzisiaj sobie myślę, każde moje słowo, które tutaj powiem, a w zasadzie tak naprawdę każde, które powiedziałam do tej pory, czy zdawałam sobie z tego sprawę, czy nie, czy na live'ach, czy na webinarach, to są słowa, za które zawsze będzie można mnie złapać. To są słowa, które bardzo łatwo wyjąć z kontekstu. To są słowa, które po prostu można gdzieś później wrzucić między jakieś tam cytaty, między jakieś inne zdania, zrobić sobie z tego swój dowolny użytek, a mówiąc w skrócie, po prostu to wyśmiać. I ja mam tego świadomość, ale bardziej niż świadomość właśnie tego, co można z tym zrobić w tym jednym kierunku, mam tutaj świadomość tego, do kogo mówię. Ja wiem, że ludzie, którzy tutaj przychodzą po wiedzę z biologii totalnej, ludzie dobrego serca, ludzie, którzy są świadomi, którzy otwierają się na rozwój, którzy otwierają się na terapie naturalne, na samopomoc, na samouzdrawianie, którzy chcą wspierać wszelkie swoje leczenie, uzdrawianie, samonaprawę, jakkolwiek to sobie nazywacie. To są ludzie, którzy za takie jedno zdanie będą wdzięczni. To są ludzie, którzy będą umieli je właściwie wykorzystać. I ja właśnie w takim duchu chcę do Was dzisiaj przemówić. Więc nawet jeśli gdzieś ktoś kiedyś może z jakiegoś mojego słowa zrobiłby niecny użytek, to puszczam to zupełnie, a nadaję energię tylko i wyłącznie temu, co miałoby się dziać dla pożytku ludzkiego, co miałoby tutaj pójść w pole serca, co miałoby pójść dla wszechświata, aby ten świat stawał się lepszy. Taka jest moja intencja. W takim duchu chciałabym Was prowadzić, o ile w ogóle mogę to powiedzieć, bo też nie mam jakiegoś takiego poczucia, że tutaj bardzo prowadzę jakąś swoją społeczność czy coś. A raczej mam takie poczucie, że właśnie dzięki tym mediom, dzięki tym kanałom, które tutaj powstały, dzięki technologii, cyfryzacji, temu wszystkiemu właśnie, co się też tak szybko, mocno rozwija, że my możemy się gromadzić po prostu w jednym miejscu, ale tak naprawdę każdy z nas jest liderem samego siebie. Każdy z nas sam siebie gdzieś prowadzi. Każdy z nas sam podąża swoją drogą i może stawać się liderem dla innych w swoim środowisku. A więc tak naprawdę kwestia tego, kto jest kiedy liderem, dla kogo jest moim zdaniem tylko i wyłącznie kwestią umowną. Tak właśnie to widzę, a więc apeluję o podjęcie odpowiedzialności za siebie. Przypominam, przywołuję to na początku tego live'a, abyśmy pamiętali tą jedną ważną, generalną, podstawową zasadę, że nie możemy wziąć odpowiedzialności za kogokolwiek, tylko za siebie. Ale też zostawianie odpowiedzialności na boku i zrzucanie odpowiedzialności za siebie na kogoś również nie jest właściwe, tak samo jak branie odpowiedzialności za kogoś, z wyjątkiem dzieci oczywiście, czy osób starszych, osób chorych, które wymagają naszej pomocy, to wiadomo, że
takie wyjątki istnieją i nie trzeba o tym wspominać. Ale przywołuję tą ważną myśl też dlatego, że kiedy będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak pomóc komuś ratować życie, nawet używałam takich mocnych słów, takiego mocnego zdania, uratuj życie, to my musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, czy ktoś przeżyje jakąś krytyczną swoją sytuację, czy nie, też zależy od niego w dużym stopniu. My możemy towarzyszyć w tej sytuacji, my możemy zadziałać przez świadomość, my możemy dać z siebie wszystko, jak to się potocznie mówi. Jednak tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa na drugiej stronie. To nas zwalnia z odpowiedzialności za takie właśnie branie na siebie czegoś, co jest po prostu niemożliwe przez nas do zrobienia i chciałabym bardzo, żebyśmy to rozumieli, bo ludzie mają tendencję do tego, żeby się przejmować tym, czego nie mogą zrobić w granicach czyjegoś terytorium. No i wtedy powstają kolejne wtórne konflikty, które później nas konfliktują wewnętrznie i tworzą u nas w naszym polu różnego rodzaju choroby, bo wiadomo, ciało będzie się musiało z tego potem naprawiać. Dlatego chciałabym właśnie powiedzieć, nawet jeśli bardzo się starasz, nawet jeśli bardzo chcesz komuś pomóc, to Twoja pomoc jest możliwa do pewnego stopnia, ale od pewnego momentu ktoś musi podjąć odpowiedzialność za siebie sam. Czy będzie to jego odpowiedzialność świadoma, czy powiedzmy zaoczna, albo może będzie to rozmowa o jakiejś osobie w śpiączce, czy nawet w śmierci klinicznej, o którą tutaj pytaliście, to jest już inna sprawa, tak czy inaczej, czy ta odpowiedzialność będzie szła z poziomu intelektualnego, świadomego, czy z planu duszy, to jest czyjaś odpowiedzialność. I nie nam decydować za kogoś. Natomiast jeżeli jest zgoda po drugiej stronie, abyśmy my wkroczyli w to czyjeś terytorium i jeżeli czujemy taką zgodę, że swoim pytaniem możemy naprowadzić kogoś na uświadomienie, możemy pomóc komuś w tym, co się zadzieje u niego, w jego polu, na jego terytorium, a mianowicie odblokowanie jakiegoś konfliktu, przejście do fazy naprawczej albo wyjście z fazy naprawczej, to właśnie tak, to jest nasza rola i tyle możemy. A więc nasza odpowiedzialność będzie się wtedy sprowadzać do tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby tą wiedzę gromadzić, żeby wiedzieć, co zrobić w określonej sytuacji. Oczywiście wiedza to nie wszystko, bo potrzebujemy również intuicji, potrzebujemy dobrej intencji i tak dalej. Tu sobie każdy z Was dołoży swoje jakości, ale rzeczywiście podstawą będzie wiedza, bo od niej tutaj dużo zależy. Nie o biologii totalnej tutaj ten live ogólnie, więc jeśli ktoś tutaj się znalazł na tym live pierwszy raz, to zachęcam bardzo mocno do przeczytania o metodzie, do poczytania sobie troszkę o przykładach, w jakich ta metoda ma zastosowanie. Bardzo dużo takich treści znajdziecie na mojej stronie internetowej, na blogu, którego piszę, w zakładce o metodzie i do tego się odwołuję, do tego się odnoszę, na tym bazuję w swoim doświadczeniu. Natomiast zakładam, że ten live jest po to, żebyśmy się posunęli wszyscy razem gdzieś do przodu i żebyśmy mogli zdobywać kolejną porcję nowej wiedzy, bo tamta jest zawsze zarchiwizowana i dostępna do odnalezienia w razie potrzeby. Też chcę powiedzieć, że pod tym postem, którego dałam niedawno, z zajawką o tym, że się dzisiaj tutaj spotykamy, napisaliście bardzo dużo komentarzy, za które bardzo dziękuję i ja się bardzo odniosę do tego dzisiaj. To mi zawsze bardzo pomaga i lubię, jak komentujecie, lubię, jak zostawiacie jakieś swoje refleksje, skojarzenia. Czasem są śmiechowe, czasem są dla żartu, czasem są bardzo poważne, czasem desperackie, też to rozumiem. W każdym razie cieszę się bardzo z tej interakcji, dlatego że to mnie prowadzi i to mnie inspiruje. To też mi pokazuje, gdzie jesteśmy wszyscy razem i gdzie ja jeszcze ewentualnie mogę w czymś pomóc i wstrzelić się właśnie z czymś, co uzupełni to, co już w tym polu tutaj obecne. I teraz chcę powiedzieć, że te Wasze komentarze dzielą się na takie dwie grupy. Ja sobie zrobiłam tutaj taką roboczą karteczkę. Znowu wstydzę się to pokazywać, bo to są bazgroły, ale przynajmniej zobaczycie właśnie, jest ta kolumna, która mi dzieli właśnie tutaj to, co pytacie, na takie ogólnie mówiąc dwie grupy. Tak, nie. Tak, gdzie tak, mogłabym się do tego odnieść w tym live, bo rzeczywiście pytanie dotyczy tego tematu, ale też jest ta grupa nie, gdzie pytacie o różne rzeczy. Chyba wykorzystując to, że się znowu zobaczymy i że będę mówić w duchu biologii totalnej, a więc pytacie o wszystko, co Was dręczy. I w zasadzie no to już pod ratowanie życia ja widzę, że tutaj można podciągnąć obgryzanie paznokci, chrapanie, no tak, chrząkanie, mruganie, tiki nerwowe, co tutaj jeszcze, alkoholizm, zakrzywianie stóp,
wstawianych do środka, zest, cukrzyca, tarczyca, zawroty głowy. To są właśnie te rzeczy, o które pytacie. O, na przykład wypadanie włosów. Ja chcę powiedzieć, to nie ten live. Przepraszam te osoby, które liczą na to, że dostaną odpowiedź właśnie tutaj, dziś i teraz, ale chcę powiedzieć, oczywiście z pomocą biologii totalnej możemy odnieść się do absolutnie każdej choroby, każdego dyskomfortu, do tego, co przynosi nam świat, a więc tak jak ktoś jeszcze tam pytał właśnie o jakieś sprawy w domu, jakieś usterki i tak dalej, wiecie, że biologia totalna również tłumaczy różne rzeczy z poziomu symbolicznego. Ale to nie dzisiaj, bo to już nie są sprawy pilne. To nie są sprawy, które rzeczywiście ratują życie, tylko poprawiają komfort życia, pozwalają wyzdrowieć. I te rzeczy, o które pytacie, znowu można podzielić na dwie grupy. Jedna to jest taka grupa, która już została zrobiona, została omówiona i ja wtedy bardzo serdecznie odsyłam Was do webinarów i te rzeczy, o które tutaj pytacie, w większości już zostały omówione. Znowu, mi jest szkoda czasu i nie gniewajcie się, ale ja po prostu, kiedy mam takie poczucie, że nie mamy tego czasu za dużo i spotykamy się w czwartki, czasem na live, czasem na webinarze, bez sensu, żebym ja cały czas opowiadała to samo. Ja chcę wykorzystać czas na mówienie nowych rzeczy. Jeśli już gdzieś kiedyś coś omówiłam i to jest zarchiwizowane na mojej stronie, to proszę, jeśli Was to nurtuje i jeśli czujecie, że uratuje Wam to życie, zajrzyjcie do takiego webinaru. Może to jest jakaś inwestycja, może trzeba się na to złożyć z kimś, może trzeba sobie na to po prostu pozwolić czy odłożyć pieniądze. Być może tak jest, ale też proszę, zrozumcie mnie, nie o wszystkim można powiedzieć jednym zdaniem. I ja i tak dzisiaj czuję, że będę miała niezłą gimnastykę w tym, jak to zrobić, właśnie, żeby zrobić to, co zaplanowałam. A co dopiero wtedy, kiedy omawiamy jakieś choroby przewlekłe, co dopiero wtedy, kiedy omawiamy jakieś traumy, jakieś rzeczy, które naprawdę mają swoje wielowarstwowe, wielowymiarowe podłoże. Ja naprawdę wtedy potrzebuję czasu na to, żeby dobrze to wyjaśnić, dobrze to omówić. Z tego, że właśnie dobrze to tłumaczę, jestem najbardziej chyba znana, jeśli chodzi o biologię totalną, bo przecież wiecie, że konsultantów biologii totalnej jest naprawdę bardzo wielu, tylko niewielu tłumaczy te zjawiska. I wiem, że właśnie to tłumaczenie lubicie bardzo, więc cieszę się ogromnie, że mogę, że mam ten dar, że potrafię to wyjaśniać, ale na to potrzeba czasu. Dlatego właśnie chcę powiedzieć, że o wypadaniu włosów jest webinar Włosy w świetle biologii totalnej. O depresję i bezsenność, o którą pytacie, jest webinar Depresja i bezsenność. Taki tytuł, bardzo prosty do skojarzenia. Dalej, pytacie o uzależnienia, pytacie o alkoholizm. To będzie w webinarze Uzależnienia w świetle biologii totalnej. Jeżeli chodzi o problemy z cukrzycą, będzie taki webinar zrobiony i to jest ta druga grupa spośród tego, czego nie mogę dzisiaj omówić, a mianowicie niektóre rzeczy już były omówione, a niektóre czekają na omówienie i bardzo Was proszę o cierpliwość i o wyrozumiałość, bo widzicie, idziemy jak burza i naprawdę tematów podejmujemy mnóstwo, a wciąż jeszcze czekają takie, które nie były podjęte. Między innymi właśnie problemy z tarczycą, problemy z cukrzycą, to są właśnie na przykład choroby oczu albo choroby uszu, czyli to, co związane ze wzrokiem, ze słuchem, to będą webinary, ja je będę robiła bardzo solidnie, ja się do nich szykuję, naprawdę. Remontuję studio, w którym będę to robić już bardzo niedługo, no a na razie nie mam Was gdzie odesłać, ale nie jest to ratujące życie, w związku z tym dzisiaj też się do tego nie odniosę. Pytacie o bóle kości, bóle kolan, bóle promieniujące, o złamania kręgosłupa, kontuzje, ogólne złamania. No więc znowu o szkielecie, o chorobach kręgosłupa zrobimy sobie osobny webinar, ponieważ tych pytań było bardzo dużo, to teraz tylko taką jedną króciutką rzecz nadmienię. Takie bardzo ogólne pytanie do kręgosłupa. Kiedy dzieje się cokolwiek z kręgosłupem, zapisz sobie, to jest pytanie, jakiej ważnej decyzji nie podjąłeś. Co to za decyzja w toku? To jest pewien rodzaj utknięcia i znowu będziemy sobie kiedyś to szeroko omawiać, co, skąd, gdzie, kiedy się wzięło, ale sami widzicie, to nie jest pytanie ratujące życie, bo teraz my się musimy dzisiaj dobrze zrozumieć. To, w jakim duchu ja chcę dzisiaj działać, to jest duch świadomości. Nie zawsze w krytycznej sytuacji znajdziemy się w takich możliwościach, że będziemy w stanie rozmawiać z osobą, która wymaga pomocy. Czasem jest tak, że osoba, która będzie uczestniczyć w jakimś poważnym wypadku, powiedzmy motocyklowym, na przykład ostatnio usłyszałam o takim, to jest osoba, która jeśli jest przywożona do szpitala karetką, jest nieprzytomna,
4 godziny leży na stole, a chirurg pensetką z anielską cierpliwością wyciąga asfalt z jej pleców. To jest właśnie ten przypadek. To jest osoba, która na pewno nie będzie otwarta na to, żeby słuchać naszych pytań na temat tego, jakiej decyzji nie podjęła w życiu, bo to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy my takim pytaniem właśnie uratowali jej życie. Więc co zrobić w momencie, kiedy właśnie ktoś jest nieprzytomny, kiedy to nie jest czas na zadawanie takich pytań, to ja za chwilkę, mam nadzieję, że nie zapomnę, że chcę się do tego odnieść, a gdybym zapomniała, to mnie kopnijcie, tu mi napiszcie i najwyżej zrobię drugiego live'a i się włączę z powrotem, bo to jest ważne, żebym to powiedziała. Natomiast, a może zrobię tak, że po prostu, ponieważ tutaj mocno procesuję teraz z Wami, to ja sobie to zapiszę na kartce. O. Dobra, mam to zapisane. To mi już teraz nie ucieknie. Więc teraz tak, jeśli to nie jest czas na zadawanie pytań i co z tym zrobić, powiem na końcu tego live'a. Ale my musimy mieć świadomość tego, że te pytania, które my tutaj znamy a propos jakiejś choroby, czyli właśnie te tak zwane biologiczne niezmienniki, to są pytania, które możemy postawić w odpowiednim momencie. Więc znowu, ten live dla mnie, z mojej perspektywy dzisiaj, jest live'em takim, gdzie to my mamy zrozumieć, co niesie ciało, co niesie ten konflikt, który właśnie ciało w danej chwili pokazuje. Ale to nie znaczy, że ta wiedza, którą my mamy, to jest od razu wiedza, którą mamy możliwość albo którą musimy komuś wcisnąć. My musimy też wiedzieć, jak z niej skorzystać. A więc będziemy się dzisiaj powolutku temu przyglądać i na to właśnie też zwracam uwagę na samym początku. To, że ty coś wiesz, to nie oznacza, że możesz z tym wystartować do drugiej osoby po drugiej stronie. My mamy prawo zadawać ludziom pytania, kiedy nam na to pozwolą. Najlepiej, gdyby to było tak, że przychodzą do nas do gabinetu. Najlepiej, gdyby była ta umowa między nami, że tak ja wyrażam zgodę na to, żebyś mnie pytał o różne rzeczy. Kiedy ktoś do mnie przychodził na sesję indywidualną w gabinecie, zawsze podpisywał takie oświadczenie, że wie, że taka sesja nie zastępuje konsultacji lekarskiej, że bierze za siebie odpowiedzialność, że ma świadomość tego, że po takiej sesji da sobie odpowiednią ilość czasu na to, żeby dojść do siebie, zanim będzie prowadził pojazdy i maszyny, że to jest właśnie specjalny, szczególny czas, kiedy otwiera się na to, żeby zdobyć samowiedzę i właśnie pytanie, czy wie, co później z tym zrobić gdzieś dalej. To jest właśnie to oświadczenie, które każdy klient przystępując do mnie na sesję musiał podpisać. I powiem Wam, czasem proces z samym podpisaniem tego oświadczenia już był jego procesem, jego terapią. Bo taka osoba przy podpisywaniu takiego oświadczenia już czuła, że oho, tutaj nastąpi zmiana, to może nie być łatwe. I teraz, jeżeli masz po drugiej stronie osobę świadomą, która to podpisuje po prostu jednym ruchem i nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, to wspaniale, ale co w momencie, kiedy właśnie rozmawiasz z kimś, kto na Twoich oczach ma zawał serca, albo kto właśnie utknął w windzie, jesteś z nim razem i ma atak klaustrofobii, albo właśnie obserwujesz matkę w szpitalu, jej dziecko właśnie ma potężną żółtaczkę noworodkową i istnieje zagrożenie życia, może jeszcze jakieś inne przypadki. Co wtedy? Przyjdziesz do kogoś i zapytasz o oświadczenie, albo właśnie zaczniesz mu tłumaczyć schemat góry lodowej, jak działa nasza świadomość, podświadomość i co to jest mózg automatyczny, albo i tak dalej, i tak dalej. Będziesz z nim dyskutować. Nie bardzo jest taka możliwość. Więc właśnie to jest wielka sztuka, żeby umieć wyczuć. To jest właśnie ta umiejętność operowania tą biologią totalną i zastosowania tej biologii totalnej tak, żeby nikogo tym swoim pytaniem nie zabić, tak, żeby tym swoim pytaniem nikomu nie zaszkodzić, żeby nie skonfliktować go jeszcze bardziej, no a z drugiej strony, żeby tym brakiem wiedzy, że naprawdę nie zadajemy odpowiedniego pytania, a moglibyśmy, kiedy już mamy świadomość, jak działa biologia totalna, żeby właśnie nie okazało się, że coś zaniedbaliśmy. No tutaj właśnie takie rozważania, tutaj takie pole refleksji, gdzie po prostu porozciągałam trochę te granice i pokazałam, że w bardzo szerokim obszarze będziemy się tutaj poruszać. No i niech każdy proszę odpowie sobie na te pytania sam. Moja rola dzisiaj dać Wam tą wiedzę, takie sobie wyznaczyłam dzisiaj zadanie, taką poczułam misję, że jeszcze to mogę światu dać i tym się właśnie podzielić, a Wy proszę zróbcie z tego jak najlepszy możliwie użytek. I teraz tak,
Zaczniemy od tych kilku rzeczy, które wymieniłam w swoim poście, gdzie obiecałam po prostu, że się tym zajmiemy, a potem pójdę dalej do tych pytań, które Wy zadajecie. Zobaczymy, ile nam to zajmie czasu i ile czasu jeszcze zostanie i co jeszcze możemy zrobić dzisiaj razem. Więc tak, pytaliście mnie, czy ja sama sobie to wymyśliłam, tak? Bo w ogóle właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to była sepsa. Słuchajcie, może od tego zacznijmy. Bo spotkałam się właśnie z tym, że gdzieś ktoś tu, dochodzą do mnie takie słuchy, leży właśnie chory na sepsę w szpitalu. I teraz tak, sepsa pojawia się w organizmie jako takie ogólnoustrojowe zakażenie organizmu, najczęściej jakimś jednym patogenem, a w każdym razie od niego się zaczyna. Może być gronkowcowa, paciorkowcowa, może być Clostridium. No różne są rodzaje też sepsy i w zależności od tego, jaka to będzie bakteria, czy jaki to będzie patogen, to też ona może mieć bardziej ostry bądź bardziej łagodny przebieg. Tak czy inaczej, sepsa to sepsa. I teraz, jeśli byście chcieli informacji na temat tego, a co oznacza konkretna bakteria, albo konkretny wirus, czy konkretny grzyb, no akurat tutaj ja nie słyszałam o sepsie związanej z grzybicą, ale być może to też jest możliwe, być może jako powikłanie. To pamiętajcie, że jest webinar pod tytułem Pasożyty i patogeny w świetle biologii totalnej. I ja na tym webinarze wyróżniam wszystkie znane nam patogeny i pasożyty, pod kątem szczegółowej wiedzy tych biologicznych niezmienników, jakie reprezentują. Tutaj ogólnie, bo tutaj o sepsie, więc jakby niezależnie od tego, jaka to będzie bakteria, co to będzie za patogen, który tutaj zaobserwujemy, to my właśnie potrzebujemy wiedzieć jedno, a mianowicie osoba, która wchodzi w sepsę, to jest osoba, która już jakiś czas walczyła ze stanem zapalnym. Wiemy, że stan zapalny to tak zwana faza naprawcza, ale co z tego? Nam to w ogóle w życiu nie pomaga, jeżeli właśnie tu widzimy, że komuś zostały ostatnie godziny życia. To znaczy, że jeszcze konflikt jest nierozwiązany do końca. Nawet jeśli to jest faza naprawcza, to my mamy to gdzieś. My po prostu chcemy, żeby ktoś gdzieś przez tą fazę naprawczą przeszedł do końca i w tym chcemy mu pomóc. I dlatego zastanawiamy się, z czym walczy taka osoba, że właśnie wchodzi w ogólnoustrojowe zakażenie krwi, zakażenie organizmu. I chcę powiedzieć, to jest konflikt, nie dam rady już więcej, nie dam rady dłużej, nie mam siły z tym dłużej walczyć. To jest konflikt, który najczęściej dotyczy sytuacji w klanie rodzinnym, wśród najbliższych nam osób, wśród osób, które uznajemy za członków rodziny, choć nawet może nie byłyby powiązane więzami krwi, SIG, to jednak jeżeli nasz mózg uznaje je za członków rodziny, bo to przyjaciele, bo to nawet, nie wiem, sąsiedzi, czy właśnie jakieś osoby, które mieszkają pod wspólnym dachem, uznajemy je za członków rodziny, to są wtedy właśnie w naszym klanie. I teraz pytanie, co to za sytuacja? Nie dam rady, nie mam już siły, dłużej tego nie pociągnę, nie mogę tego obserwować, nie mogę na to patrzeć, nie mogę w tym być, czuję się bezsilna, bezsilny, bezradny, już w ogóle z tym nic więcej nie mogę zrobić, czuję, że nie mam na to wpływu i po prostu się poddaję. To jest, słuchajcie, taki właśnie konflikt. No i teraz tak, ty już wiesz, co to znaczy sepsa. Ty już wiesz, w jakim konflikcie znajduje się osoba, która leży przed tobą. To jest akurat właśnie twój przypadek, właśnie akurat jakoś się zdarzyło, że to się dzieje koło ciebie, a ty trafiasz właśnie do szpitala tej osoby, czy w domu się to dzieje. W każdym razie jesteś z tym powiązana. Co możesz z tym zrobić? To nie jest moment na to, żeby odpytywać osobę o wszystkie sytuacje trudne z jej życia. To nie jest moment na to, uwierzcie mi, byłyby takie osoby, żeby wziąć kartkę, długopis i rozpisywać na linii czasu, ile ta osoba teraz ma lat, dzielić jej wiek na pół i szukać jakichś większych konfliktów programujących tą chorobę albo konfliktów wywołujących. To nie jest moment na to, żeby męczyć taką osobę pytaniami, bo być może naprawdę to są ostatnie godziny jej życia i ona ma resztki sił, zwłaszcza, że zobaczcie, w tej chorobie mówimy, że nie mam już siły, więc ona może już nawet na te pytania też nie mieć siły odpowiadać i to jest zrozumiałe. Czego ta osoba potrzebuje? Ona potrzebuje tego, co w zasadzie moglibyśmy tutaj napisać drukowanymi literami pod każdym przypadkiem, który będzie omawiany. Ona potrzebuje poczuć się bezpiecznie i potrzebuje poczuć wsparcie. A więc wszystko, co jej da wsparcie, co ją odbarczy, co zdejmie z niej to poczucie, że ona musi z czymś coś zrobić, to będzie właśnie ta pomoc, bo ona poczuje, że nie jest w tym sama. Pamiętajcie, że bardzo często
tym konfliktem dodatkowym, który dołącza się do konfliktu bazowego, takiego podstawowego, który wywołał konflikt obserwowany w naszym ciele, jest właśnie to uczucie samotności. To, że ja z tym jestem sam, że nie ma nikogo, kto by mnie rozumiał, nie ma nikogo, na kogo mogę liczyć, nie ma nikogo, kto by mi dał wsparcie, kto by mi w tym ulżył, kto by mi w tym chociaż towarzyszył. To są te odczucia osób, które bardzo często wzmagają pierwotny konflikt. A zatem pierwsze, co należy zrobić, to po prostu dać poczucie tej osobie w sepsie, że nie jestem sama, że damy radę, jesteśmy razem. Jeśli to jest matka, tu jakaś matka dziecka pisała do mnie też wczoraj czy przedwczoraj właśnie, że syn wyszedł z tego i boi się, że zadzieje się to po raz kolejny. Kobieto, jeśli bym mogła, bym cię przytuliła i powiedziała, najgorsze, co możemy zrobić, to dalej bać się, bo przywołujemy wtedy te sytuacje, ale rozumiem twój lęk, bo on wynika z niezrozumienia tego, co wam się przytrafiło. Oczywiście, że to nie jest coś, co dopada nas z zewnątrz i nam się przytrafia, no ale tak to pierwotnie rozumiemy wtedy, kiedy nie wiemy, dlaczego właśnie dziecko zachorowało. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, jeśli tu z nami jesteś, a może odsłuchasz sobie tego live'a później, zadaj sobie pytanie, co tu było takiego trudnego, na co dziecko nie mogło patrzeć i ono już wiedziało, że nie da dłużej rady. A kiedy pracujemy z dziećmi, to trzeba pamiętać jeszcze jedno, a mianowicie, że one czasem biorą na siebie konflikty za dorosłych, z którymi mieszkają. Bardzo często odbarczają rodziców, mamę, tatę albo rodzeństwo starsze często. Biorą po prostu na siebie te konflikty, tak żeby się w systemie rodzinnym tak porówno porozkładało, bo jak już widzą, że gdzieś rodzice mają na sobie za dużo, to chcą pomóc. To jest też przejaw miłości. Bert Hellinger by na pewno powiedział, to z miłości robimy właśnie takie rzeczy dla siebie, ale oczywiście później z miłości matka chciałaby od syna to zabrać. No i tak, bawimy się właśnie w taką grę, trochę błędne koło i pytanie, jak z tego wyjść do końca. A więc właśnie, co to za sytuacja domowa? Co to za sytuacja, na którą to dziecko nie miało siły już patrzeć? Ta mama akurat pytała mnie o paciorkowce, no i to jest, powiem wam, o tyle taka historia, że musiałabym tutaj trochę popytać, w czym jest rzecz dodatkowo, bo przy paciorkowcach pierwsze pytanie, jakie zadajemy, to o historię z koralikami, z łańcuszkiem, jakaś historia właśnie, no, tych paciorków takich, które są ze sobą mocno powiązane. To bardzo często jest historia związana z łańcuszkiem, który się na przykład dostało na pierwszą komunię, ale się zgubił, albo z jakimś zerwanym właśnie łańcuszkiem, który był bardzo wartościowy, jakaś pamiątka. To mogą być historie związane z różańcem. Nawet taka była kiedyś religijna pieśń, jak paciorki różańca. To właśnie jest to skojarzenie mózgu naszego, no bo wiemy, jak paciorkowce tworzą swoje kolonie, to jest właśnie takie 1 do 1. I tej historii należy poszukać, tą historię należy odnaleźć i coś, czego dziecko nie udźwignęło. I teraz znowu przyjdzie taki dziennikarz i powie, o, tutaj dziecko zachorowało na sepsę, bo mu pękł łańcuszek, nie? I można się z tego pośmiać, można tego nie rozumieć, że to ma przełożenie, ale kto raz w życiu był w takiej sytuacji, że właśnie znalazł ten konflikt, aha, to odchodziło i uwolnił właśnie w wyniku tego efektu, aha, ten wie, że właśnie czasem te drobne sytuacje wcale nie są drobne w naszym sercu, nie są drobne w naszych odczuciach, że właśnie one mogą doprowadzić do przeciążenia, do tego stanu krytycznego. Wchodzimy wtedy właśnie w DHS i fazę aktywną choroby. Także bardzo proszę, po prostu szukajcie takich historii, które naprowadzają na to. Jeśli chodzi o sepsę, to są to najczęściej sytuacje, które trwają bardzo długo i gdzieś później kolejny bodziec dokłada się do tego, żeby na bazie właśnie tej takiej, no powiedzmy, traumy, choć nie wiemy, czy to jest trauma definicyjnie, czy nie, ale nazwijmy to w ten sposób w tej chwili roboczo, na bazie tej traumy po prostu odpala się wtedy ostatecznie sepsa. A więc jesteś właśnie przy takiej osobie i wtedy mówisz, to było dla ciebie za dużo. Zobacz, to nawet nie musi być pytanie, które jej stawiasz. Nawet powiem wam, w tych krytycznych sytuacjach, kiedy dana osoba nie ma siły z tobą gadać, nie ma siły ci nawet kiwać głową czy mrugać oczami, nie ma siły ci odpowiadać, albo po prostu jest to niemożliwe, bo na przykład leży w śpiączce, to wystarczy, że będziesz jej opowiadać jej historię. Jesteś przy tej osobie, towarzyszysz, a więc już zdejmujesz ten pierwotny konflikt, właśnie taki, który się dowiązuje tutaj, ten właśnie, który mówi o samotności, że ktoś jest w czymś sam. Oto właśnie nie jest sam, bo z nim jesteś. I opowiadasz mu jego historię, a ten mózg automatyczny to słyszy i mówisz, to było dla ciebie za dużo, ale nie jesteś w tym już sam. Damy radę, zrobimy to razem.
cokolwiek to było i jeśli tutaj znasz tą historię, bo może właśnie mieszkasz z tą osobą i wiesz dokładnie w czym była, możesz to właśnie tutaj opowiedzieć, cokolwiek to było, to już właśnie twoje ciało pokazało, że dość. Musimy się tym zająć i właśnie to robimy. Teraz chcę te rozważania posunąć dalej i proszę, kto robi notatki, to sobie to zapisujcie, kto nie, to sobie po prostu posłuchajcie albo zapamiętujcie. Powiem rzecz taką natury ogólnej, którą możemy powiedzieć tutaj przy każdym przypadku, który będzie dzisiaj omawiany, a mianowicie jest dobre zdanie, nawet jak afirmacja, która można powtórzyć. Właśnie w ślad za takimi zdaniami. Jesteś bezpieczna, już dobrze, jest dobrze, jesteś zdrowa i nigdy nie było inaczej. To jest niezwykły komunikat dla mózgu. Jest dobrze i nigdy nie było inaczej. Jesteś bezpieczna i nigdy nie było inaczej. To jest właśnie to, co mózg dostaje jako komunikat, aby właśnie to odbierał, że wraca już w tym momencie, w tej sekundzie, kiedy czuje, jak to jest, kiedy jest się zdrowym, kiedy właśnie jest ten dobrostan, wszystko jest ok, do takiego momentu sprzed konfliktu, który zna, który pamięta. I nigdy nie było inaczej, to jest zdanie, które wykasowuje wszystko, co się działo w międzyczasie, a więc wszystkie te konflikty programujące i tak dalej, to wszystko w tym momencie może zniknąć. Poczujcie to w sobie, poczujcie to, mogłabym powiedzieć, w energiach, poczujcie to w duchu, poczujcie to gdzieś, jak wam to leży, takie zdanie. Jeśli umysł będzie stawiał bardzo silny opór i będzie mówił, no ale jak to nie było inaczej? Było inaczej. Okej, powiedz sobie, to tylko umysł, bo twój umysł to tylko część ciebie, to nie jest całość. Ale ty dajesz komunikat na wyjście z tej choroby i mówisz, hej, mózg automatyczny wie, jak to zrobić, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. I są ludzie, którzy wyszli z sepsy. Historia, którą znam, osoby, która chorowała na sepsę, to jest historia starszej kobiety, która opiekowała się swoją matką. Opiekowała się nią przez wiele, wiele lat. I jak znacie takie historie, gdzie 90-kilkuletnia staruszka od wielu lat leży w łóżku, to wiecie, jak to życie wygląda na co dzień. Jak później do domu wjeżdżają kroplówki, kiedy już taka osoba nie przełyka, a ty dalej masz obowiązek się nią opiekować i karmić łyżeczką. Ta pani ma 70 parę lat, w zasadzie za chwilę będzie miała 80. Opiekuje się matką, która ma już prawie 100. Finalnie ta matka zmarła w wieku ponad 100 lat. I w którymś momencie tej całej opieki właśnie zachorowała i wdała się sepsa. Ale my już rozumiemy, to było za dużo. Ona chciała dawać siebie wszystko, a to było za dużo. Czuła się z tym sama, w obrębie rodziny, konflikt nie do rozwiązania. Mam nadzieję, że wyjaśniłam, że będziecie dobrze się czuli wzmocnieni właśnie tym, co zrobić, gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji. Gdyby to było za mało, dowiadujcie się, jaka bakteria, czytajcie na temat tego, co niesie jako informacje i dokładajcie te informacje dalej, aby poszukiwać właśnie, co to był za konflikt. Wiecie co? Miałam to powiedzieć na końcu live'a, ale ja jednak czuję, że to jest właśnie ten moment, bo im więcej powiem ogólnych informacji teraz, tym łatwiej mi się będzie do nich odnosić w każdych następnych przypadkach, a mianowicie, co gdyby była właśnie taka historia, gdzie nie jesteś w stanie dotrzeć do wszystkich informacji. Twoja intencja, że to uświadomienie, że to było za dużo, wraz z taką pokorą, którą włączasz, że nawet jeśli nie wiemy wszystkiego, co to znaczy, że dla kogoś było za dużo, ale wiemy, że już dobrze, bo osoba nie jest sama. To jest to, co wystarcza do tego, żeby ta osoba wyzdrowiała. To jest to, co wystarcza jako intencja do tego, żeby ta osoba podchwyciła ten taki zastrzyk życia, taki zastrzyk energii do tego, żeby mogła się tego utrzymać. Nie wiem, czy czujecie, czy wiecie, o co mi chodzi, ale właśnie chcę powiedzieć, nasze świadomości się łączą i jeśli gdzieś jesteśmy z kimś, czyli na przykład ja teraz z wami, ale wy za chwilę gdzieś z kimś dalej, to nasze świadomości się będą łączyły, bo jest coś takiego jak umysł zbiorowy i zbiorowa świadomość. Jeśli ty sobie coś uświadomisz, to nawet jeśli tej drugiej osobie nie masz jak tego powiedzieć, to przez ciebie przechodzi właśnie to pole i ta informacja. Ale jeżeli przechodzi przez ciebie i ty masz efekt aha, to zobacz, twój efekt aha wystarczył do tego, żeby zdjąć z całego pola informacyjnego to, co było w nieuświadomieniu. Chciałabym się posunąć dalej w tych rozważaniach, ale wiem, że to nie miejsce i chyba nie mogę, więc muszę się tutaj zatrzymać.
e, to zatrzymajmy się właśnie w tym miejscu. I pytanie właśnie to, które sobie tutaj zapisałam na kartce, a co gdy to nie jest czas na pytanie, to jest bardzo mocno z tym związane. A więc właśnie jesteś z tą osobą i nawet nie tylko chodzi o to, że ona nie zna odpowiedzi, ale na przykład ty siedzisz za drzwiami, nie wpuszczają cię do gabinetu w szpitalu, bo ktoś jest na ojomie, bo może jest na sali operacyjnej, bo może dostałeś wiadomość o tym, że ktoś uległ wypadkowi i to jest gdzieś na drugiej półkuli ziemi. Po prostu nie ma cię tam, nie masz takiej możliwości. Ktoś nie odbierze od ciebie telefonu, nie ma możliwości ci odpowiedzieć na te pytania. To nie jest dobry czas na to, żeby rozmawiać. Co możesz zrobić? Ty możesz pracować ze swoim uświadomieniem w intencji tej osoby. Ty możesz pracować w sobie, w swoim polu, ze swoimi emocjami, które pojawiają się właśnie pod wpływem tego, co sobie uświadamiasz, kiedy odpowiadasz na te pytania. Oczywiście uwolniwszy najpierw te wszystkie emocje, które ci towarzyszą w związku z tym, że jesteś właśnie przy drugiej osobie, która potrzebuje pomocy, bo to są twoje własne emocje. Ale kiedy jesteś czysty z własnych emocji i jesteś przy drugiej osobie, jesteś z nią, odbierasz to, co ona właśnie w tym momencie czuje. Ty możesz przepuścić to przez siebie i uwalniasz to właśnie ze swoją świadomością, bo ty rozumiesz, co się zadziało gdzieś tam. Myślę, że tutaj, kiedy jesteśmy w takich rozważaniach, a idziemy bardzo wysoko duchowo, jeśli czujecie to razem ze mną, to czujecie wzruszenie. Myślę, że właśnie to jest świadomość Chrystusowa, że to jest właśnie to, jak Chrystus uzdrawiał, ale więcej już chyba teraz tutaj nie powiem, chyba się nie odwaga. Powiedziałam tak, jak to czułam. Idziemy dalej, słuchajcie. O sepsie już wiemy. Ja teraz łyczek wody. I powiedziałam, że będę mówiła o zawale. Słuchajcie, zawał to jest choroba, znowu fazy naprawczej. Króciutko, bo o tym będziemy mówić kiedyś na webinarze na temat chorób serca. No i znowu to będzie wielogodzinny webinar, bo tam trzeba bardzo dużo powiedzieć, ale tutaj musimy rozumieć jedną rzecz, a mianowicie zawał serca powstaje w momencie, kiedy rozwiązujemy konflikt terytorialny. To oznacza, że ktoś, kto doświadcza zawału serca, był przez długi czas, i teraz tutaj różnie długi, za chwilkę się do tego odniosę, w jakimś bardzo silnym konflikcie terytorialnym. I biologia totalna mówi tak, jeśli konflikt ten terytorialny trwał u osoby, która później przejawia zawał serca dłużej niż 9 miesięcy, to taki konflikt najczęściej kończy się śmiertelnym zawałem serca. Te zawały serca, z których ludzie wychodzą, które nie kończą się śmiertelnie, Bogu niech będą dzięki, to są zawały serca, które w myśl naukowe, tego jak my to nazywamy, czyli teorii biologii totalnej, to są zawały, które trwały krócej niż 9 miesięcy. Teraz moje własne osobiste zdanie, poparte też doświadczeniami, mówi o tym, że to od naszej kondycji zdrowotnej, psychicznej i duchowej zależy, jak przechodzimy przez zawał serca. I ja osobiście głęboko wierzę, jestem przekonana, że można wyjść z zawału serca, nawet jeśli konflikt trwał dłużej niż 9 miesięcy, ale właśnie kiedy jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje, że jesteśmy w tym konflikcie, kiedy uwalniamy na bieżąco te emocje, no oczywiście mówię tutaj teraz o nas, osobach świadomych, które pracują ze sobą i w duchu biologii totalnej już tkwią od dawna. A co z taką osobą, która nie zna biologii totalnej, nie pracuje ze sobą, to teraz zadamy pytanie, czy ona może wyjść z takiego zawału, czy nie może. Ja wierzę, że może. I teraz, jeśli ty jesteś tą osobą, która jej towarzyszy, to jesteś tą osobą, która właśnie uruchamia cały proces uświadamiania, przepuszczamy to wtedy przez świadomość tamtej osoby, swoją świadomością włącznie, bo nie da się tego zrobić inaczej. I to siłą rzeczy będzie jakaś porcja tej, powiedzmy, negatywnej energii, która się uwalnia i daje szansę tej osobie na zdrowienie. Znowu, nie wiem, jak to się potoczy, bo jedna historia taka, druga inaczej, bo to jest też plan duszy, którego my nie możemy tu przekraczać i w to nie wkraczamy. Ale chcę wam tylko powiedzieć, teoria jest taka, a w praktyce będziemy obserwować, jak to u was wygląda. Jeżeli poznacie takie przypadki, gdzie odkryjecie z osobą chorą konflikt, który trwał dłużej niż 9 miesięcy, a jednak wyszła z zawału, napiszcie do mnie, ja też jestem ciekawa takich przykładów. Dajcie znać innym, po prostu dzielcie się tym, że to jest możliwe. Teraz, jaki to jest konflikt terytorialny? To jest taki konflikt, który mówi o rewirze. To jest taki konflikt, który mówi o takim, no bym chciała powiedzieć, zwierzęcym terytorium. Po prostu mam albo nie mam.
Chcę coś mieć i czuję, że jest moje i proszę mi nie zajmować mojego miejsca, a jakby ktoś wchodzi w moje miejsce, ja muszę o to walczyć. A więc przy zawale patrzymy na to, że ktoś walczył o swoje terytorium i właśnie pytanie, jak długo o nie walczył. To są ludzie, którzy walczą o swoje domy, którzy walczą o swoje miejsce w fotelu, w mieszkaniu, walczą o swoje firmy. Historia, którą znam, człowieka, który całe życie marzył o tym, żeby mieć kampera. No teraz okres wakacyjny, pewnie jeździcie kamperami, wiecie jak to wygląda, widać dużo na ulicach. Wszyscy chcą gdzieś tam się przemieścić tam na plażę, nad jeziorko, czy gdzieś do lasu i sobie w takim kamperze spędzić fajnie wakacje. I ten człowiek właśnie też o tym marzył, ale wiecie, był młody, założył rodzinę, urodziło się pierwsze dziecko, urodziło się drugie dziecko, koleje losu, najpierw jedno mieszkanie, potem zmiana, następna, nigdy go nie było stać na ten kamper. I właśnie wtedy, kiedy te dzieciaki się usamodzielniły, wtedy, kiedy już wyszły z domu, wtedy, kiedy nareszcie znalazły się wolne pieniądze, on jedzie na ten plac, gdzie może sobie kupić używany, ale właśnie jednak ten wymarzony kamper. Wsiada do tego kampera, łapie za kierownicę i w ten sposób znajdują go martwego. Nawet nie wyruszył z tego placu. I właśnie pytanie, co się wydarzyło? Zawał serca. To trwało 20 lat, 20 parę lat, kiedy on po prostu miał swoje marzenie, które nie było do zrealizowania. On właśnie teraz chciał to marzenie zrealizować i to mu się udało. Tym samym rozwiązał swój konflikt, właśnie osiągnął to, o co chodziło. Problem w tym, że te naczynia krwionośne były zbyt wyniszczone konfliktem. Ciało tego rozwiązania nie wytrzymało. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie my czasem potrafimy nawet odejść w fazie naprawczej choroby? No to opowiadam na webinarach i tam są zawsze wyjaśnienia szczegółowe w zależności od tego, o jakiej chorobie mówimy. Niestety ponad połowa chorób w naszym ciele to są choroby fazy naprawczej, bo wszystkie patogeniczne, bo właśnie zawał serca, bo białaczki, no dużo, wszystkie związane ze stanami zapalnymi, naprawdę długo by wymieniać. Więc teraz dlaczego w ogóle dochodzi do tego, że musi powstać taka faza naprawcza? To jest interesujące, bo my zawsze chcemy poznać konflikt sprzed fazy aktywnej. To, że w fazie naprawczej coś się już rozwiązuje, no to jest po prostu naturalna konsekwencja, bo jakoś z tego konfliktu należy wyjść. I teraz, jeżeli jesteś przy osobie, która przechodzi przez zawał serca, od zawału serca do rozwiązania konfliktu, nawet tego ostatecznego, czasem mija wiele dni. Więc mamy ten czas na to, żeby właśnie coś tutaj jeszcze zrobić. I jesteś właśnie przy takiej osobie. Pierwsze, co możesz zrobić, to wykorzystać informację o tym, że ośrodek odpowiedzialny za serce, za zawał serca, tak zwane właśnie ognisko Hammera, które z zawałem serca jest związane, leży po prawej stronie głowy, tuż nad uchem, tutaj właśnie przy skroni. To jest to miejsce, w które przykładamy lód. I słuchajcie, to jest to, co sprawia, że ten obrzęk w mózgu, który jest związany z tym, że właśnie w ciele tam się toczy ten proces zawałowy, to jest to, co po prostu ratuje życie. Może to nie jest biologia totalna, że ja wam mówię przyłóż lód, no ale warto wiedzieć, po prostu to zrób, a zobaczysz, że będzie działało. Przykładasz lód tutaj nad prawym uchem i trzymasz to dość długo, tak żeby właśnie schłodzić to miejsce, schłodzić mózg. To jest pierwsza rzecz, która właśnie spowalnia te wszystkie procesy i daje nam szansę przeżycia przez wydłużenie właśnie tego czasu, który mamy na zadziałanie. I znowu, jeżeli osoba jest w stanie rozmawiać, chcesz ją pytać, masz takie możliwości, masz jakąś wiedzę, wyczuj to możesz po prostu zapytać, co teraz rozwiązałeś, czy wiesz, co rozwiązałeś, co odzyskałeś, o co walczyłeś, co to za rzecz, co to za wartość, bo może to była kwestia firmy, która miała być wystawiona na przetarg, ale w końcu szefowi udało się ją utrzymać. Może to była właśnie jakaś kwestia jakiegoś miejsca w mieszkaniu, walczyłeś o to, żeby mieć swój pokój. To też jest terytorium, to też jest rewir, wygląda na jakąś małą rzecz, ale dla dziecka na przykład, dla dorosłego również ważna sprawa. Każdy chce mieć swoje miejsce, swój kąt, gdzie ktoś mu się w to po prostu nie miesza. I teraz właśnie znowu musisz wyczuć, że albo to jest moment na zadanie pytania, co odzyskałeś, jaki rewir, albo to nie jest moment na pytanie, bo ktoś jest zmęczony, bo nie masz takiej opcji. I opowiedzenie mu tej historii będzie twoim rozwiązaniem. To będzie to, co możesz dla tej osoby zrobić i powiedzieć już dobrze i nigdy nie było inaczej. To jest twoje. Masz swoje terytorium, masz miejsce do życia, masz prawo żyć i masz gdzie żyć. To jest twój rewir. Każdy ma swój rewir.
wszystko jest na właściwym miejscu. To są takie zdania, które mówią o tym konflikcie, ale nie wchodzimy w szczegóły. Nie dyskutujesz wtedy na tym, że no i widzisz, zmarła twoja teściowa i teraz możesz odzyskać ten swój kawałek ogródka, w który ci cały czas wchodziła. To nie jest moment na to, żeby na ten temat dyskutować, ale tak, chcę wam powiedzieć, tak może być. Po prostu my czasem rozwiązujemy swoje konflikty dlatego, że ktoś inny umiera. Nie czas na to, żeby o tym dyskutować. Mówię trochę tak, żeby trochę rozładować atmosferę, trochę się możemy z tego pośmiać, wy to na pewno czujecie, ale jednocześnie mówię z ogromnym szacunkiem, bo zobaczcie, na każdy konflikt, w którym bierze udział ileś osób, możemy mieć spojrzenie z poziomu jednej osoby, ale też i drugiej i innej i po prostu popatrzeć na to obiektywnie. Tam zawsze jest tak, że spotyka się po prostu ileś konfliktów ze sobą. Pomagasz akurat teraz tej, ale gdybyś był po drugiej stronie, co byś powiedział tej drugiej osobie? Mając to na względzie i patrząc na cały system, już pracując z tą jedną osobą, patrzysz na cały system i mówisz do niej takie rzeczy, które uwzględniają całość, o ile to możliwe, o ile to potrafisz, o ile to akurat do ciebie przyjdzie i tak właśnie poczujesz. W każdym razie jesteś z tą osobą właśnie po zawale i uspokajasz i mówisz, twoje terytorium należy do ciebie, właśnie coś odzyskałeś, już dobrze, nie musisz o to walczyć. I to jest właśnie tyle, co mogę tutaj podpowiedzieć, jeśli chodzi o zawał serca. Dalej udar. Kolejna właśnie taka historia, która jest tutaj bardzo niebezpieczna, bo co tutaj możemy powiedzieć? Niedokrwienie mózgu, duża część niedotlenienia, duży obszar niedotlenienia mózgu może spowodować paraliż, może spowodować jakieś niedowłady później w całym ciele. Znowu na konferencji Mitofarmy, na której miałam okazję i zaszczyt być w zeszłym roku, bardzo dużo mówiło się na temat tego, że jeżeli podamy koenzym Q10 w pierwszych minutach po zawale, po udarze, po wylewie, po zatorach, to jest właśnie to, co ratuje życie, dlatego że przejawem tych wszystkich chorób, które teraz wymieniłam, jest najczęściej zbyt niska produkcja ATP w mitochondriach, w komórkach. My musimy uruchomić produkcję ATP, my musimy dotlenić te komórki, my musimy poprawić krwiobieg i krążenie, ale za to wszystko, żeby organizm był dotleniony, miał wystarczająco dużo energii na poziomie komórkowym, będzie odpowiadało mitochondrium i też produkcja ATP. I tutaj do tej produkcji my potrzebujemy koenzymu Q10, potrzebujemy różnych koenzymów. W każdym razie ten Q10 najbardziej znany, ale też najłatwiej dostępny. Nie, żebym tutaj chciała reklamować jakiś konkretny produkt, ale ja słyszałam o tym na konferencji właśnie w Mitofarmie. Oni mają koenzym płynny, ten podawany w kropelkach pod język, jest najszybciej wchłanialny. Może inne firmy też to produkują, ja tego po prostu nie wiem, dlatego wam nie umiem tego powiedzieć, ale uwierzcie mi, z dobrego serca wam mówię tyle, ile wiem, a wy szukajcie tej wiedzy gdzieś dalej. Jeśli ktoś zna inny koenzym Q10, który będzie świetnie działał, to super, bierzcie sobie taki, jaki chcecie. Ja wiem, że tutaj ten jest przebadany, widziałam te badania. I wiele razy już to podałam osobom, które właśnie doświadczyły którejś z tych chorób, o których wam mówię. Podane szybko naprawdę ratuje życie. Jeżeli chodzi o udar, to tutaj możemy powiedzieć, że udar mózgu mam na myśli, to tutaj możemy powiedzieć, że jest jakiś konflikt utraty wartości intelektualnej. To też jest konflikt terytorialny, tylko że teraz mówimy o terytorium intelektualnym. Najczęściej na udary chorują te osoby, które czują, że gdzieś ktoś im skradł prawa własności, prawa intelektualne, jakąś własność. Czyli możemy sobie tutaj wyobrazić, że ktoś pisze jakiś artykuł do gazety, czy tworzy jakiś film, jakiś scenariusz, pisze książkę, to takie będą rzeczy właśnie namacalne, nam będzie łatwo to wtedy zobaczyć. I nagle się dowiaduje, że jest jakiś plagiat, że ktoś wykorzystał to bez wiedzy, że ktoś wyjął sobie jakieś fragmenty tej książki albo po prostu to skopiował, gdzieś to podał dalej. Zobaczcie, ile prac na tych wszystkich chomikach, na różnych portalach, które podają właśnie jakieś rzeczy nielegalnie, trzeba to powiedzieć. Ja często na swoich webinarach to podkreślam, że bardzo jestem wam wdzięczna za niekopiowanie moich materiałów bez mojej wiedzy i zgody pisemnej. Ja chronię to, co tutaj tworzę. To jest moja własność intelektualna, to jest moja praca, którą ja w to wkładam i jestem bardzo wdzięczna, że to jest szanowane. Nigdy nie chciałabym swoich materiałów znaleźć gdzie indziej,
A teraz jak patrzę na to, że inni autorzy swoich dzieł mogą właśnie to znajdować, bo przecież jest łatwiej to nabyć, bo można, bo po prostu bo jest taniej i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, z jakich powodów ludzie to robią. Ale co czują? Czy ktoś, kto kiedyś właśnie ściągał sobie jakiś taki materiał z internetu za darmo, bo inny zeskanował książkę i wrzucił ją po prostu tutaj do sieci. Czy ktoś się zastanawiał, co czuje taki autor, kiedy się o tym dowiaduje? Że my właśnie takim gestem po prostu wprowadzamy go w konflikt utraty wartości intelektualnej, bo on mówi, ja to tworzyłem całe życie, ja nad tym długo pracowałem i teraz ktoś tak sobie to po prostu bierze. Kiedy ja prowadzę webinar, teraz się odwołam o jelicie grubym i układam program i wiem, co tam włożę, a potem czytam artykuł w internecie, gdzie ktoś po prostu wyjmuje gotowe cytaty z takiego mojego webinaru, a webinar jest płatny, ktoś po prostu powiela to i udostępnia te treści gdzieś w artykule. Czy ja mam na to zgodę? Czy to jest relatywnie okej? Czy to nie jest moja własność intelektualna? Czy to nie stanowi jakiejś wartości intelektualnej? Odpowiedzcie sobie na te pytania. Ja sobie też musiałam ostatnio na te pytania odpowiadać. To jest właśnie konflikt, który wprowadza w udar. Być może jeśli to jest jakaś mała sprawa, to są to po prostu mikroudary i my tego nie zauważamy. Dzieje się to na poziomie mikronaczyń krwionośnych i my po prostu możemy mieć takie na przykład chwilowe jakieś tiki, jakieś drgnięcia, jakieś niedowłady, mikroparaliże, ale tego po prostu nie zauważamy. Organizm się później w naturalny sposób regeneruje i wracamy do normotonii, wracamy do zdrowia, ale jeśli konflikt będzie potężny, no to wtedy tak, to wtedy już widzimy albo potężny jednorazowo, albo po prostu długotrwały. Jeśli na przykład sytuacja pojawiała się wielokrotnie i uderza cały czas w to samo, jak to się mówi, kropla drąży skałę, to wtedy właśnie możemy zaobserwować silny udar. Także tak, rozmawiajcie o tym. Znowu, bardzo duży temat, warty rozwinięcia. Będę się do tego odnosić na webinarze o chorobach serca, o chorobach układu krwionośnego w przyszłości, no jeszcze chwilkę, ale to zrobimy. Oczywiście też odsyłam do materiałów, odsyłam do książek, gdyby ktoś chciał czytać więcej, to oczywiście bardzo proszę. Teraz o tym wyrostku robaczkowym kilka słów, bo wspomniałam tutaj o webinarze o jelicie grubym, a mianowicie no tych chorób jelita grubego mamy naprawdę dużo, natomiast rzeczywiście takie nagłe ataki wyrostka robaczkowego są bardzo niebezpieczne. No w każdym razie mogą grozić po pierwsze sepsą, mogą grozić wodobrzuszen, tutaj może być zatrzymanie wody wotrzewnej, tutaj oczywiście najczęściej wymagana jest natychmiastowa operacja i bardzo często jest tak, że lekarze po prostu wyrostek robaczkowy usuwają. No z punktu widzenia medycyny naturalnej, zwanej czasem alternatywną, nie wiedzieć czemu, wyrostek robaczkowy jest też do czegoś potrzebny i oczywiście można powiedzieć, że to atawizm, ale tak naprawdę my wiemy, że to jest po prostu to miejsce, które jest rezerwuarem flory bakteryjnej i jeżeli jest tak, że gdzieś z jakiegoś powodu w całym naszym przewodzie pokarmowym utracimy florę bakteryjną, tą naturalną, tą probiotyczną, tą zdrową florę bakteryjną, bo na przykład przetoczyła się jakaś trzydniówka, jakaś wirusówka, jest jakieś chwilowe zatrucie organizmu, albo jakieś bardzo poważne zatrucie chemią, nie wiem, chemioterapia, cokolwiek, w każdym razie w przewodzie pokarmowym nie znajduje się odpowiednia ilość bakterii, flory bakteryjnej, tych odpowiednich, to my właśnie wtedy wycofujemy sobie z tego wyrostka robaczkowego te bakterie, które były tam ukryte i one się namnażają z powrotem w jelicie grubym. Właśnie one dają nam możliwość odrodzenia się tej naturalnej flory bakteryjnej. Dlatego ten wyrostek robaczkowy jest nam potrzebny. To nie jest takie coś, co tak sobie po prostu można bezkarnie wycinać, bo konsekwencje tego oczywiście zawsze później są. Dlatego warto wiedzieć, o co chodzi z tym wyrostkiem robaczkowym i może uda się uratować właśnie w takim stanie zapalnym. Znowu wierzę głęboko, że jedno pytanie albo jedna świadomość, jedna myśl czy jeden efekt aha może komuś pomóc. A wyrostek robaczkowy wchodzi w stan zapalny w momencie, kiedy czujemy utratę rezerwy. Czyli czegoś nam nagle brakuje i czujemy, że tracimy zapasy, mówiąc w skrócie. Najczęściej dzisiaj, w dzisiejszych czasach te zapasy to pieniądze. Kiedy czujemy, że nie mamy zapasów kieszonkowego, w przypadku dzieci, albo kończą nam się pieniądze, oszczędności na koncie, musimy wyciągnąć ostatni grosz, bo na przykład operacja dziecka, albo jakaś ostatnia inwestycja, w którą jeszcze wierzymy, że pomnoży nam pieniądze i przyniesie nam więcej,
czy jakaś rata kredytu, która jest do spłacenia, bo za chwilę bank nam zamknie jakąś linię kredytową, czy jakiś kolejny kredyt i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, kiedy czujemy, że kończą nam się rezerwy, to wtedy właśnie stan zapalny wyrostka robaczkowego. Znowu pytanie, jaka rezerwa, co się kończy, jakie paliwo. Kiedyś tak naprawdę, kiedy nie było pieniędzy, to tymi rezerwami były silosy ze zbożem, stodoła, w której były przechowywane zboża, jakieś zapasy w spiżarce. Wiecie, mogła przejść zaraza, mogło się okazać, że gdzieś była jakaś susza i mało zapasów i po prostu gdzieś w środku zimy nagle się okazało, że kończą się te zapasy, że do wiosny nie dojedziemy, że nie ma rezerwy. To jest właśnie ten konflikt, który nas tutaj uruchamia, jeśli chodzi o wyrostek robaczkowy. Znowu, jak z tym pracować? Zapytać właśnie, czego brakowało, co jest tym kęsem, którego ci brakuje, gdzie jakie rezerwy ci się kończą, mów szybko. Ludzie najczęściej natychmiast kojarzą i wiedzą, o co chodzi, bo to jest najczęściej konflikt, który jest w tu i w teraz, czyli przeżywany w danym momencie. To nie jest tak, że atak wyrostka robaczkowego pojawi się wiele tygodni czy miesięcy po tym, jak ktoś miał konflikt, tylko to jest zawsze przyklejone do siebie mocno. Także zadanie takiego pytania to jest najczęściej odnalezienie tego gdzieś tu blisko. To, że ten konflikt może się powtarzać, że to już będzie setny raz, kiedy jest ktoś w takim konflikcie, bo już wcześniej to było i jeszcze wcześniej i jeszcze 4000 lat temu. Okej, to też jest inna historia i to też może być prawdziwe, ale to nie będzie konflikt wywołujący, czyli jakby my się tamtymi pozostałymi historiami dzisiaj nie zajmujemy, choć oczywiście mamy świadomość i przepuszczamy przez siebie tą wiadomość, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś to przeżywa, ale dziś zajmujemy się tą ostatnią rezerwą. Mówimy, okej, dobra, co możemy zrobić, żeby uzupełnić zapasy? Za chwilę uzupełnimy zapasy, będzie dobrze, jest dobrze i nigdy nie było inaczej. Teraz mamy jeszcze tutaj kamicę pęcherzyka żółciowego, kamienie w pęcherzyku żółciowym. Podobna historia, znowu, tak mówię, uratuj życie. Tak, no czasem właśnie w takim ataku pęcherzyka żółciowego ktoś może mieć świadomość, że umiera. To może być bardzo poważna historia. Oczywiście nie mówię tutaj o powikłaniach, bo jeżeli gdzieś to jest jakieś na tyle rozległe, że jeszcze się okazuje przy okazji, że jest stan zapalny wątroby, trzustki, że pozatykane są wszystkie przewody żółciowe i tak dalej, no to już mówimy w ogóle o wielowątkowym konflikcie i takim wielowymiarowym, wielotkankowym, więc to taka trochę dłuższa praca. Ale powiedzmy, że wiemy, że chodzi o te kamienie w pęcherzyku żółciowym, to jest konflikt urazy i tutaj ktoś pod moim postem właśnie już trochę to napisał, a więc ja tylko, jeśli to czytacie, co się tutaj dzieje pod takimi postami, to ja tylko to wzmocnię, chcę powiedzieć, że tak, rzeczywiście wszystko, co dzieje się z pęcherzykiem żółciowym, bazowo jest związane z urazą, ale jak to rozumieć, jak to czytać i ile tam jest odcieni tego, omawiam w webinarze pod tytułem Wątroba w świetle biologii totalnej, gdzie jest omówiona i wątroba, i pęcherzyk żółciowy jednocześnie bardzo, bardzo solidnie. No, sporo też mówię w webinarze na temat złości, złość w świetle biologii totalnej, bo wiecie, że to jest ze sobą bardzo mocno powiązane i oczywiście dużo bardzo na temat złości w webinarze koło emocji. Także gdyby to był Wasz temat i czujecie, że właśnie tu trzeba jeszcze coś podrążyć i jeszcze poszukać, to Was odsyłam właśnie tutaj do jednego z tych 3 webinarów, a może do wszystkich, jak tam sobie czujecie. Ale tu, jeżeli chodzi o tą urazę, chcę podkreślić tylko jedną naprawdę kluczową rzecz, a mianowicie bardzo często jest tak, że konsultanci biologii totalnej szukają przy problemach z kamieniami w pęcherzyku żółciowym tego konfliktu, do kogo masz urazę, gdzie masz urazę, kiedy ona powstała, kiedy po raz pierwszy. To są dobre pytania, to oczywiście jest prawdziwe, należy tego szukać i to znaleźć, ale chcę powiedzieć, że to nie są jedyne pytania, a czasem jest tak, że na te pytania nie znajdujemy odpowiedzi, bo ktoś mówi, ja nie mam urazy, ja naprawdę do nikogo nie czuję urazy. No może gdzieś kiedyś miałem do kogoś, ale już teraz to uwolniłem, już naprawdę nie czuję. A kamienie w pęcherzyku żółciowym są. I wtedy pytanie, co dalej? A mianowicie, każdy konflikt w biologii totalnej jest w module, tak jak w matematyce. Moduł z x daje taką samą wartość jak moduł z minus x. I my musimy wiedzieć, że my mamy 2 strony tego samego medalu. I w momencie, kiedy ktoś jest w konflikcie urazy, to owszem, możemy szukać tego, że ma urazę do kogoś, ale jeśli tam nie znajdujesz, to odwróć ten medal do góry nogami na litość boską i zobacz, że to może płynąć w drugą stronę. Ktoś się może bać urazy do siebie. Nie chcę mieć urazy z czyjejś strony do siebie. Nie chcę, żeby ktoś miał do mnie urazę. Boję się czyjejś urazy.
wiem, że może kogoś zraniłam, wiem, że może komuś powiedziałam jakieś przykre słowo, albo podjęłam decyzję, która jest wbrew jego myśli, wbrew jego oczekiwaniom, zrobiłam właśnie coś, nie wiem, wykraczającego przeciwko komuś może nawet i teraz boję się kary, boję się tego, że będzie się na mnie gniewać, boję się właśnie tej jego złości, wściekłości, urazy, że będzie miał do mnie urazę. Uraza nie jest pierwotną emocją, jest emocją wtórną, złożoną z kilku emocji pierwotnych, więc szukajcie, co tam jeszcze się gdzieś dzieje. Kto chce więcej o emocjach pierwotnych i wtórnych, to znowu w webinarze Koło Emocji rozbieramy to przez 5 godzin na czynniki pierwsze, ale tutaj właśnie szukamy tego, że to może płynąć w dwie strony. Błagam, zwracajcie na takie rzeczy uwagę, dlatego że na tym się najczęściej wykładamy na początku pracy z biologią totalną, że nie widzimy tego, że konflikt jest w module. Konflikt zawsze będzie biegł w dwie strony, dlatego że mózg automatyczny człowieka nie odróżnia, czy ty masz urazę do kogoś, czy ktoś do ciebie, bo po prostu uraza to uraza. Mam nadzieję, że jasne. I co z tym zrobić? Myślę, że wiecie, uwalniamy poczucie urazy, do kogo ta uraza, od kogo się boisz, co możesz z tym zrobić, jak rozpuścimy tą urazę, jestem z tobą. I pomożone. Okej. Co dalej? Jeżeli jesteśmy właśnie przy tym pęcherzyku żółciowym, to jeszcze zwróćmy uwagę na tą żółtaczkę noworodkową, a ja jeszcze zwracam uwagę na zegarek, bo patrzę, która godzina, ale widzę, że nawet jeszcze nie taka najgorsza. Jeszcze mogę chwilę porozmawiać z Wami, jeśli macie czas. 812 osób teraz dzisiaj z nami, fajnie, dużo, cieszę się. Słuchajcie, więc jeśli chodzi o żółtaczkę noworodkową, znowu żółtaczka to żółtaczka, a więc właśnie obserwujemy to, co dzieje się z pęcherzykiem żółciowym i z wątrobą. No, taki mały organizm noworodka ma jeszcze prawo nie przerabiać wszystkiego prawidłowo i uczy się dopiero tutaj tej ziemi, tej planety. Natomiast jeden ma żółtaczkę, a drugi nie ma, więc też pytanie dlaczego? I jeżeli wierzymy, a my po prostu z poziomu biologii totalnej to już wiemy, nie musimy w to wierzyć, no ale powiedzmy, ktoś wierzy, ktoś wie, że wszystkie nasze choroby są wywołane emocjami, które gdzieś przeżyte nie zostały uwolnione do końca, to rozumiemy, że po prostu w jednej rodzinie pewne emocje dalej jeszcze tkwią na wierzchu, w innej już sobie odpłynęły uwolnione. Tam, gdzie jeszcze są emocje na wierzchu, będzie ta żółtaczka noworodkowa. Ale jakie emocje? Właśnie urazy. Dlatego, że znowu rozmawiamy cały czas o chorobie wątroby pęcherzyka żółciowego w wątrobie. Nieuwolniona ta bilirubina, też jakieś tam właśnie przemiany metaboliczne. Nie wchodzimy dzisiaj w za dużo szczegółów biochemicznych, żeby tutaj nie straszyć. Ale teraz słuchajcie, małe dziecko rodzi się dopiero tutaj na tej ziemi i zadajemy sobie pytanie, co? Ono miałoby mieć do kogoś urazę, albo bać się czyjejś urazy do siebie, przecież ono jest niewinne, ono jeszcze w ogóle tam, jak oczy otworzy, to ogląda kosmos, nie? W ogóle w czym rzecz? Dzieci ściągają konflikty po swoich rodzicach, dzieci chcą odciążyć rodziców z tego, co nieuświadomione i swoją chorobą w swoim ciele, w tym maleńkim ciałku pokazują rodzicom, licząc na ich przytomność umysłu, na ich świadomość, na ich wiedzę, co tak naprawdę jest nieuwolnione w danej rodzinie. A więc będą pokazywać urazę i najczęściej, no w zasadzie w moim przypadku naprawdę chyba 100%, to będzie uraza matki, którą przeżyła w czasie ciąży albo przy samym porodzie. I należy poszukać, do kogo ta uraza ze strony matki. 90 parę procent przypadków to jest najczęściej historia kobiety rodzącej albo pod koniec ciąży, która ma żal do swojego partnera, do swojego męża o to, że wtedy, kiedy ona tu hoduje jemu dziecko, to on coś. No i te historie, których ja tutaj znam, jakieś dziesiątki, no nie wiem, może nawet setki, to najczęściej są takie historie, że ona tu leży w domu w zagrożonej ciąży, a on sobie z kolegami chodzi na piwo. Ona leży w zagrożonej ciąży, a on sobie i właśnie ściubił każdy grosz właśnie tutaj, żeby były na pieluchy, na jakieś tam różne wyprawki dla dzieci, a on sobie trwoni pieniądze. Albo, że ona potrzebuje pomocy, a on po prostu tej pomocy jej nie udziela. Czy to fizycznie, czy psychicznie. No nie był wsparciem, albo o czymś zapomniał, albo się zagapił, czegoś nie przyniósł. Ona czekała, aż on w szpitalu jej coś doniesie do tego porodu, ale on zapomniał przywieźć torby. W ogóle gdzie on ma głowę, to ona myśli o tym dziecku tu w bólach porodowych, a on sobie gdzieś fruwa w obłokach i w migdałach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no dostarczenie dziecka na świat tutaj to jest duże zadanie dla kobiety i umówmy się, ona naprawdę jest mocno obciążona, nie mówiąc o tym, że rozchwiana, bo hormony robią też swoje. Ma prawo odbierać pewne sytuacje w taki sposób wyeskalowany,
w jakimś stopniu jest usprawiedliwiona i tak wrzucimy to wszystko w tak zwaną normę ciążową i uznamy, że to normalne, bo w ciąży tak może być. Niezależnie od tego, czy to było normalne, nienormalne, jak to oceniać z zewnątrz, ona subiektywnie coś tak odebrała i to subiektywne jest właśnie do uwolnienia. Być może to jest tak, że to jest po prostu coś, co pokazuje ogólny konflikt w parze i trzeba się tym zająć na poziomie generalnym, bo po prostu coś tam jest grubo nie tak. Ale to nie jest ten moment. Tu i teraz właśnie w tej chwili, kiedy dziecko choruje i leży pod lampą właśnie naświetlane, żeby ta żółtaczka spadła, to jest właśnie moment na to, żeby zastanowić się, do kogo ta uraza. Znowu, żeby być sprawiedliwą, trzeba tutaj przeświecić też to w drugą stronę, a mianowicie, że może ona boi się urazy w swoją stronę, ale akurat jeśli chodzi o żółtaczkę noworodkową, nie znam takiej historii. Wszystkie, które ja znam, były takie, jak Wam opowiadam, ale też ja nie twierdzę, że nie ma innych historii. Może Wy znacie inną historię. Może ktoś właśnie przeżył żółtaczkę u swojego dziecka. Dziecko nawet jest już dzisiaj dorosłe, ale teraz sięga pamięcią wstecz i przypomina sobie, co się wtedy działo i myśli sobie, no tak, moja historia była właśnie taka i jeszcze teraz właśnie po czasie jest w stanie to uwolnić. I jeśli chcecie dzielić się tymi historiami, piszcie tutaj, bo na pewno to komuś pomoże. A ja wiem, że moje live oglądane są też po czasie, więc dzisiaj mamy 800 osób, a za jakiś czas obejrzy to 20 000 albo i 100 000 ludzi. Dlaczego nie? Może byliby właśnie wdzięczni za to, że teraz podzielicie się swoją historią. W każdym razie, co robimy wtedy właśnie z takim dzieciątkiem? Przecież z nim nie pogadasz, przecież jemu takiego pytania nie zadasz. Wystarczy, że mama sobie to uświadomi. Najczęściej zapłacze. To prawie 100% przypadków. Przetoczy się z nią właśnie ta świadomość, ta lawina tych uczuć, ten żal do tego partnera, to wszystko. Ale jeśli popłynie wybaczenie, zrozumienie, jakieś wyjaśnienie, jeśli gdzieś jest możliwa ta pokora z jego strony, jakieś przepraszam, taka rozmowa, która to wszystko oczyści, gdzieś wyjaśni, jeśli może dowieść jej do szpitala, to na co ona czeka? Może tą torbę, której zapomniał, jeśli może naprawić swój błąd i to wszystko gdzieś możemy puścić w niepamięć. Dziecko zdrowieje, przysięgam Wam, dzieci mają niezwykłe właściwości regeneracyjne. Przecież tam potencjał komórek macierzystych jest 100%. I dzieci naprawdę bardzo szybko pokazują nam spadek tego poziomu bilirubiny. To jest po prostu 1 do 1, że konflikt został uwolniony. Zachęcam właśnie do tego. Wystarczy uświadomienie, wystarczy właśnie uwolnienie tych emocji, a dziecku można poszeptać do uszka. Tak, to też jest to, co robimy w ramach szeptanek, w ramach właśnie tego współpracowania z dziećmi, tak jak w każdym innym przypadku, ale o tym, jak pracować z dziećmi, opowiadałam Wam na innych live'ach. Jest jakiś jeden, jak ktoś tam ma do niego dostęp i może tutaj linka wrzucić, to pomoże innym do tego się dostać. Może pamiętacie, kiedy to było, to będę wdzięczna za taką pomoc. Mówisz wtedy do takiego noworodka, znowu już nie ma urazy, wszystko dobrze, już wybaczyłam, już puściłam, jest miłość, jest przepływ energii w rodzinie, jest świadomość. Dziękuję, że wziąłeś to na siebie, dziękuję, że nas z tego uwalniasz, jesteśmy Ci wdzięczni, ale dłużej już nie musisz tego na sobie nieść. Już jesteśmy świadomi, bierzemy to jako dorośli na siebie, bierzemy za to odpowiedzialność, my się tym zajmiemy, a Ty urodziłeś się po to, żeby być wolny i szczęśliwy. Ty urodziłeś się po to, żeby żyć tu na ziemi. Cała karta dla Ciebie do zapisywania. Naszymi sprawami nie musisz się zajmować. Już dobrze i nigdy nie było inaczej. Co my tu mamy dalej? Kolka nerkowa, którą jeszcze mamy tutaj napisaną, rzeczywiście też potrafią przykrzyć życie, bardzo, bardzo bolesna historia, a znowu uświadomiona potrafi odpuścić, także fajnie znać jakieś pytanie. Dobrze byłoby właśnie wiedzieć, że jest związana z tym uczuciem, że jest się samemu, że jest się w samotności, że jest się jak taki człowiek na pustyni w czasie suszy. Kiedy rozwiązujesz właśnie taki konflikt, wychodzi właśnie z tego kolka nerkowa. Najczęściej kolki nerkowe związane są z kamicą nerkową, bo to jednak jest tak, że jeżeli gdzieś tam w środku, w przewodach moczowych znajdują się te kamienie, czy choćby piasek, to doprowadzają do ścisku tych przewodów moczowych i my mamy w tym momencie to uczucie kolki, dlatego że zbiera się mocz w tych przewodach, być może i w nerce, jest to uczucie rozpierania, dlatego taki duży ból, dlatego podajemy leki rozkurczowe, żeby to było właśnie możliwe, żeby się to wszystko gdzieś przetoczyło dalej, żeby właśnie się to uwolniło. No ale jak tam jest kamień w środku, to nie ma się za bardzo jak uwolnić, bo po prostu kamień mechanicznie blokuje to przejście.
Pamiętajcie jeszcze tą jedną rzecz. Gdzieś kiedyś uczyłam tego na którymś webinarze, ale już nie pamiętam na którym. Nawet nie wiem, gdzie Was teraz odesłać, bo najbardziej na świecie chciałabym, żebyście znali wszystkie moje webinary, bo tam jest tyle wiedzy, że nawet tej właśnie takiej upychanej między zdaniami, tak dużo właśnie tych takich ciekawostek, że chciałabym, żebyście to znali. Ale czekajcie, teraz właśnie nie pamiętam, gdzie to powiedziałam. Dobrze, w każdym razie o kamieniach, że kamień to jest coś, co jest produkowane w naszym organizmie nie z własnych tkanek. W przeciwieństwie do wszystkich guzów, torbieli, cysty itd., to wszystko jest wytwarzane komórkowo, czyli właśnie z naszych własnych komórek, własnych tkanek, choć one są no, genetycznie zmienione w tym momencie i tworzą jakieś mechaniczne, patologiczne formacje, także tak to nazwę. Kamień nie. Kamień jest wytwarzany z minerałów. Kamień jest jako ciało obce. Traktowany jest w naszym organizmie jako ciało obce. Więc zawsze będzie nam mówił o tym, że jest jakaś bariera. Z kamieni tu na ziemi tworzy się mur. Z kamieni buduje się mury, a więc są coś, co odgradza jedno od drugiego. Odgradza nas na naszym terytorium od cudzego terytorium, ale odgradza nas ludzi od siebie. Jeżeli gdzieś właśnie są kamienie, czy w śliniankach, czy w pęcherzyku żółciowym, czy w nerkach właśnie i tak dalej, patrzymy właśnie na to, że jest coś, co nas od czegoś odgradza. W przypadku pęcherzyka żółciowego odgradza nas od urazy w jedną albo w drugą stronę, to już wiemy. A w przypadku kamieni w nerkach to jest jeszcze jeden konflikt, który trzeba tutaj powiedzieć. To będzie kamień nagrobny. Rozdziela życie i śmierć. To jest ten, który kładziemy na grobie osoby zmarłej. Dlatego kiedy pojawia się w nerce, to najczęściej odnosi się do przodków, ale do kogoś, kto był przed nami tutaj, bo nerka jest związana z naszymi przodkami. I o tym Wam też powie tradycyjna medycyna chińska, ayurveda, wiele tutaj różnych takich starych nauk, ale też biologia totalna, która na tym bazuje. I teraz zobaczcie, kładziemy właśnie ten kamień swoim ciałem, jeśli była niedokończona żałoba. Zatem jeśli pojawia się kamień w nerkach, to zawsze zadajemy to pytanie, która żałoba jest niedokończona, jakiego przodka nie pożegnałeś, gdzie jest jakiś jeszcze żal za zmarłym, który jest niedokończony. Najczęściej to są historie osób, które gdzieś poległy w wojnie albo które zaginęły gdzieś w jakiejś akcji. No znowu, te historie wojenne są najprostsze do zrozumienia, dlatego że tam są sprawy oczywiste, po prostu poszedł na wojnę i nie wrócił. Ale to nie znaczy, że my wiemy, co się z nim wydarzyło i że żałoba będzie dokończona. To, że babcia czy prababcia sobie poradziły później w życiu, że wyszły powtórnie za mąż, że założyły rodzinę, to nie znaczy, że tamtą historię pożegnały. My czasem niesiemy historię po naszych przodkach. Kamień nagrobny może być położony też za dziecko, które się nie narodziło żywe, za dzieci, które zmarły, za dzieci, które nigdy się nie narodziły. Być może w wyniku aborcji, w wyniku poronienia, w wyniku jakiejś choroby czy wady genetycznej rodzi się dziecko, które po prostu nie może przeżyć, może wcześniak, z różnych powodów. Czasem to jest tajemnica w rodzinie, czasem jest to ukrywane, czasem te dzieci nie dostają imienia, czasem nie mają swojego grobu, czasem nie ma żadnego miejsca pamięci, że w ogóle takie dziecko było w naszej rodzinie. Nie zgadzają nam się wtedy wszystkie numery urodzeniowe, o czym mówię bardzo dużo w webinarze, numery urodzeniowe, bo wtedy właśnie wszystko zaczyna jakoś tak inaczej schodzić tutaj przez piętra genealogii, a powinno schodzić równo. Jeżeli każdy zajmuje swoje własne miejsce, nadamy mu imię, nadamy mu miejsce w rodzie, to wszystko wskakuje na swoje miejsce. Jeśli czujecie, że coś jest nie tak, że coś Wam się nie zgadza, nie łączy, sprawdzajcie sobie właśnie, czy nie ma gdzieś jakiejś luki i czy nie ma jakiejś osoby, o której się nie mówi. Bardzo często właśnie jeśli chodzi o kamienie nerkowe, niepołożony kamień nagrobny w związku z niedokończoną żałobą, w związku z osobą, o której nawet w rodzinie się nie wiedziało, o której się nie mówi i trzeba tego po prostu poszukać. Dokończyć tą żałobę, właśnie stworzyć takie miejsce pamięci, jakiś taki symboliczny grób, albo chociaż po prostu jakąś tabliczkę. Nie wiem, ja czasem mówię swoim klientom, żeby po prostu wzięli jakiś kamień, ale taki po prostu fizyczny kamień, który będą czuli, że tak, to jest właśnie ta wielkość, to jest właśnie ten, o który tutaj chodzi, który spełni swoją rolę. Potrzymali go chwilę w ręku właśnie z tą intencją, że to jest ten kamień, który ja teraz kładę na grobie. Ja nie muszę tego robić swoim ciałem, przez swoje energii, bo to boli, to nie jest fajne i koszt energetyczny, który to moje ciało ponosi.
ja teraz właśnie tu kładę ten kamień świadomie i nie musisz, moje kochane ciało, robić tego za mnie nieświadomie, zaocznie. Kładę ten kamień sobie w tym miejscu, które uznaję za miejsce pamięci, za grób i dokańczam żałobę. Czy to będzie ze łzami, czy to będzie z uśmiechem, wzruszenia, to będzie bardzo różnie. Wy sobie to zrobicie w swoim duchu, w swoim rytuale, w jakimś swoim obrządku, tak jak to czujecie. Ważne, żeby po prostu to zrobić. I to jest to, do czego się zobowiązałam na live'ie, znaczy w tym swoim poście, że o tym opowiem. Natomiast myślę sobie jeszcze o kilku rzeczach, a mianowicie właśnie po pierwsze, że wy pytacie o różne, po drugie, że macie rację, że właśnie niektóre jeszcze przypadki tutaj mogą postawić was w takich sytuacjach krytycznych absolutnie i teraz właśnie pytanie, jak sobie pomóc. Także patrzę na zegarek i daję sobie jeszcze kilka minut, żeby to tutaj zrobić. Co, słuchajcie, możemy tutaj poruszyć tą śpiączkę, bo ja już o tym wspomniałam wcześniej, to może fajnie, żeby to też tutaj wybrzmiało. I teraz tak. Ze śpiączką jest taka historia, którą dobrze będziemy rozumieli w momencie, kiedy przyjmiemy, że w przyrodzie mamy takie 3 strategie, 2 bazowe, 2 podstawowe i ta trzecia taka właśnie dodatkowa, które są związane z naszym przetrwaniem. Strategia walki, strategia ucieczki. To jest to, co warunkuje nasze przetrwanie i nasz mózg będzie nastawiony w niektórych sytuacjach na walkę, w niektórych na ucieczkę. Strategia walki, strategia męska, strategia ucieczki, strategia żeńska. W tej strategii ucieczki, którą na pewno dobrze rozumiecie, bo jak popatrzycie sobie na sawannę i zobaczycie lwa, który goni antylopę, to widzicie, że jeden będzie w walce o życie, ale drugi tak samo. Jeden walczy, drugi ucieka. To jest właśnie to, co obrazuje właśnie to, o czym opowiadam, ale przyjrzyjcie się, że w tej strategii ucieczki my mamy jeszcze 2 właśnie podstrategie, bo ta strategia ucieczki taka jawna, oczywista, gdzie uciekaj myszko do dziury, każdy zna. To jest ta częściej wykorzystywana przez nas, nasz mózg automatyczny, ale jest jeszcze ta druga strategia, strategia udawania trupa, która również będzie strategią udawania, strategią ucieczki, ale właśnie już troszkę inną. Tą strategię udawania trupa wykorzystują zwierzęta w momencie jakiegoś wielkiego zagrożenia, jakiegoś wielkiego drapieżnika czy przeciwnika, przy którym czują się totalnie bezradne i wiedzą, że po prostu w walkę nie ma co wchodzić, bo to po prostu nie wyjdzie. I jedyne, co można zrobić, to po prostu zniknąć, to po prostu udawać, że nas nie ma, że się nie jest, właśnie udawać trupa, tak żeby po prostu ten przeciwnik przestał być nami zainteresowany, czyli zagrożenie wtedy minie. I śpiączka jest właśnie takim zagrożeniem, słuchajcie. Śpiączka jest właśnie taką reakcją, kiedy ktoś czuje, że znalazł się w obliczu jakiegoś wielkiego przeciwnika, czegoś, co po prostu przerasta nasz mózg automatyczny, przerasta nas samych, przerasta naszą całość właśnie tak i my w tym momencie uciekamy właśnie po to, żeby nie przeżyć śmierci. To jest strategia na przeżycie. Unikamy śmierci, a więc zadziało się coś naprawdę bardzo, bardzo poważnego chwilę wcześniej, że ktoś zdecydował się i oczywiście nie zrobił tego świadomie i umyślnie, zrobił to mózg automatyczny w jego imieniu, bo mógł w ten sposób go ochronić. Zdecydował się właśnie wejść w tą śpiączkę i wycofać się z życia. To jest w tej naszej książce Recall Healing, którą na pewno znacie, którą lubicie. Ja mówię tutaj zarówno w tej książce Recall Healing, jak i o Atlasie Organów, bo to są te nasze takie właśnie 2 bazowe. Czekajcie, bo się zaraz rozproszę. I teraz tak, jak mówimy o śpiączce, to tutaj jest takie fajne zdanie napisane. Schilber to tak ładnie tu napisał, że tak samo jak jesteśmy, ja to przytoczę po prostu, parafrazuję, że jak jesteśmy we śnie i nam się śni, a macie czasem sny? Ja mam bardzo dużo snów, zawsze tak było i bardzo dużo snów pamiętam rano, kiedy się budzę, to jest po prostu niesamowite, jak moja podświadomość mnie informuje o różnych rzeczach, ale czasem zdarzają się sny przykre, czasem zdarzają się takie sny, kiedy nawet właśnie mielibyśmy się zetknąć z własną śmiercią we śnie. I mózg automatyczny zawsze wtedy nas obudzi, po to, żebyśmy nie doświadczyli swojej własnej śmierci. Wycofuje nas ze snu do rzeczywistości, my się budzimy, rozglądamy, zaczynamy się logować do życia i w ten sposób uniknęliśmy własnej śmierci. I teraz dokładnie ta sama strategia wykorzystywana jest w drugą stronę przy śpiączce. Jeżeli w życiu, w tych twoich realiach, które cię otaczają, jest po prostu coś, co zagraża ci, to wtedy możesz wycofać się w sen. I to jest twoja ucieczka, to jest twój sposób.
Jeżeli właśnie rozumiemy już teraz to zjawisko, jak do niego dochodzi i po co, a więc rozumiemy, że to jest dla bezpieczeństwa i dla ochrony naszego życia, to pytanie, jak pracować z osobami chorymi, które zapadły w śpiączkę. Ja nie mówię tutaj o śpiączce farmakologicznej, kiedy tutaj jesteśmy utrzymywani przez kroplówki właśnie w takim stanie, choć powiem Wam, z pewnego poziomu można by to też interpretować podobnie, dlatego że śpiączka to śpiączka i no, skoro mamy takie zdobycze cywilizacji, że my możemy farmakologicznie kogoś w tę śpiączkę wprowadzić, to widocznie to był jego sposób na to, żeby to do siebie przyciągnąć. Okej, bierzemy to po prostu. Kiedyś będę robiła też takiego live'a na temat tego, jak patrzeć właśnie na skalpel, na operacje, na in vitro, na jakieś różne takie rzeczy, które są wymysłem cywilizacji właśnie, czy to jest ok, czy to nie jest ok, jak na to patrzy biologia totalna, ale to zrobimy sobie to w przyszłości. Natomiast teraz, jak popatrzymy sobie właśnie, że niezależnie od sposobu, w jaki ktoś wszedł w śpiączkę, po prostu w tej śpiączce jest, to jak z nim pracować? Właśnie pierwsza rzecz, zapewnić o bezpieczeństwie. Dlatego, że tu była kwestia tego wielkiego przeciwnika, wielkiego zagrożenia, które idzie na klatę i po prostu ja nie mogę tego przyjąć. A więc taka osoba musi być uspokojona, taka osoba musi być zaopiekowana, taka osoba musi usłyszeć właśnie zagrożenie minęło. Jesteś bezpieczny. Jesteś właśnie teraz jak ta kura, która podnosi się i spod swoich skrzydeł wydobywa wszystkie pisklaki, dlatego że ten sęp, który latał na górze, już właśnie odleciał, dlatego że właśnie nie ma już tego okropnego cienia wielkich skrzydeł, które zagrażały. Ten cień już się odsunął. Nie ma cienia. Jest światło. Jesteś bezpieczny. To Twoja decyzja, czy chcesz wejść w życie, ale to życie czeka na Ciebie. Możesz się znowu zalogować tu do życia, bo jest bezpiecznie. I to są te zdania, które powtarzamy. Jeśli znacie historię, która właśnie za tym stała, co sprawiło, że ktoś właśnie uciekł w tą nieświadomość, to jest właśnie ta historia, którą można tej osobie opowiedzieć. Ale to, czego ta osoba potrzebuje, to mieć to poczucie wsparcia, mieć to poczucie, że w życiu już w tym momencie jest jakaś nowa jakość. Jak tą jakość wnieść, jak tą jakość dać. To jest właśnie nasze zadanie wtedy. No i tutaj ja nie mam się jak rozwinąć, żeby o tym opowiadać, bo nie znam przypadków. Tu każdy przypadek po prostu pewnie będzie rozpatrywany indywidualnie, ale gdyby Wam się udało popracować właśnie z osobą w śpiączce, z pomocą biologii totalnej i mielibyście właśnie takie przykłady, chcieli ze mną podzielić, napiszcie do mnie maila z tytułem śpiączka albo z jakąś inną chorobą, którą dzisiaj tutaj omawiamy. Piszcie do mnie takie rzeczy. Ja zrobię kiedyś takiego live'a właśnie z Waszych wypowiedzi, z Waszych relacji, z Waszych przykładów. Będę to przytaczać właśnie po to, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy naprawdę się dzieją i biologia totalna działa. Ja tych maili od Was otrzymuję kilkanaście dziennie, czasem kilkadziesiąt. Ja mam swój folder, w którym tutaj zbieram różne Wasze relacje i ja będę to po prostu przytaczać, także spodziewajcie się, to naprawdę jest bardzo ciekawe. Dobrze, słuchajcie, mam tutaj pytanie o zadławienie. Bardzo dobre pytanie, ale też dla mnie było trudne, bo powiem Wam, że ja nigdy nie spotkałam się z tak zwanym biologicznym niezmiennikiem zadławienia w biologii totalnej, ale wystarczy właśnie, że tutaj sobie trochę poddedukujemy i wykorzystamy tą wiedzę, którą mamy, żeby rozumieć, że pierwszy trop naprowadza na to, że nie jesteśmy w stanie przełknąć jakiegoś kęsa. I znowu, jeżeli ktoś dławi się tak, że to może być ze skutkiem śmiertelnym, to znaczy, że ten kęs niósł ze sobą jakieś śmiertelne zagrożenie. A więc co to za wiadomość, która przyszła do osoby, która w danej chwili na przykład je czy pije? Bo czym możemy się zadławić? Możemy się zadławić oczywiście własnym językiem, możemy zadławić się w czasie jakiegoś bardzo poważnego wypadku, czy samochodowego, samolotowego, jakiegoś innego. W każdym razie tak, no te poturbowania tutaj mogą sprawić, że się zadławimy. Można zadławić się własnymi wymiocinami. Znane są też takie przypadki, nie tylko jeżeli chodzi o alkoholików, nie tylko w różnych jakichś tam libacjach, choć oczywiście i takie są znane, ale właśnie w przypadkach jakiejś innej choroby, gdzie są po prostu powikłania, gdzie właśnie, czy właśnie w wypadkach. No i teraz słuchajcie, tak czy inaczej,
My wiemy po prostu, że dławimy się jakimś kęsem fizycznym, ale on będzie metaforą tego kęsa psychicznego, tego psychologicznego konfliktu, który przeżywamy. I pytanie właśnie, co jest w tym momencie dla Ciebie tym konfliktem, którego nie możesz przełknąć, a jest właśnie to jakiś konflikt, no natury, właśnie mówię, nawet ogromnego zagrożenia związanego ze śmiercią. Jakie informacje nie jesteś w stanie przyjąć? Co odrzucasz? Bo gdyby to było zakrztuszenie takie zwykłe, to pamiętacie, przy jedzeniu, powiedzmy, jemy i ktoś się krztusi, to mówimy, chcę upłynnić swoją mowę, moja mowa ma być płynna, właśnie ja chcę tutaj się wypowiedzieć, być dobrze zrozumiany, ale jednocześnie tutaj jem, więc to jest taka właśnie reakcja organizmu, kiedy głupieje i nie wie, co ma zrobić, bo albo z jednej strony będzie przyjmował i przyswajał, powiedzmy, ten pokarm, albo z drugiej strony będzie mówił. No, albo w jedną, albo w drugą stronę. Mówienie to zasada męska, ale połykanie zasada żeńska. Tak jak słuchanie, kiedy słuchasz, zasada żeńska, ale mówienie to jest zasada męska. No tak samo jak wypluwanie tego pokarmu z powrotem. Więc my musimy umieć nasz mózg nastawić na to, czy teraz właśnie coś odbiera i przyjmuje, czy teraz właśnie coś daje i oddaje. I jeżeli mamy tą sprzeczność w sobie, właśnie nie mówię na takim planie ogólnym, że mamy ogólną sprzeczność męskie i żeńskie w nas, bo to po prostu zadanie dla filozofów, psychoterapeutów i to na lata, albo nawet i psychiatrów, bo to zwariować czasem można. Bo tutaj teraz mówię trochę prześmiewczo, wiecie, o co mi chodzi. Ale ja właśnie teraz mówię o tej chwilówce, czyli właśnie jesteśmy w danej chwili, gdzie nie możemy się zdecydować w te czy we w te. Czyli powiedzmy, było miło przy stole, ale nagle ktoś palnął taką głupotę, albo wujek opowiedział jakiś świetny żarcik, albo ciocia nadeszła z jakimś fantastycznym newsem i po prostu nie wiadomo, przełknąć czy to wyplać. I tak, i wtedy właśnie można się zadławić. Więc znowu, w zależności od kalibru tej informacji, to sytuacja może być mniej lub bardziej poważna. Jeżeli by się właśnie zadziało coś takiego, no to znowu już bezpiecznie, już dobrze, nie musisz tego przełykać. Człowiek musi mieć świadomość w momencie, kiedy się dławi właśnie, że nie musi przyswajać wszystkiego i przełknąć właśnie wtedy, kiedy chce to odrzucić. Bo my czasem mamy właśnie taki imperatyw przyjmowania czegoś i na siłę chcemy przełknąć, co jest niemożliwe, kiedy łatwiej by nam to było wypluć. I pytanie właśnie dlaczego. No i teraz właśnie tak, takie zdania, które mogą pomóc, kiedy klepiesz kogoś po plecach, kiedy tam właśnie stosujesz ten ucisk na przeponę, tu na pewno znacie te techniki pierwszej pomocy, kiedy właśnie starasz się takiej osobie pomóc, albo nie wiem, czekasz na karetkę, bo właśnie to jest już tak poważna sytuacja, że ktoś ma uratować życie. To wtedy właśnie możesz albo pytać i rozmawiać, albo sam odpowiadać po prostu sobie na te pytania w imieniu tej osoby, tak jak rozmawialiśmy na początku tego live'a. Co to za kęs, którego nie chcesz przełknąć, ale też nie musisz. Pamiętaj, możesz wypluć. Nie musisz brać do siebie wszystkiego, co przynosi ci życie. To ty wybierasz, co przynosisz. Jakie to było zagrożenie, ale ono już minęło. Zobacz, przeżyłeś. Jeżeli przeżyłeś już do tej minuty, do tej chwili, to przeżyjesz i dłużej. Tylko po prostu to przyjmij. Możesz przeżyć, możesz pójść dalej, a teraz oddychaj, a teraz właśnie zintegruj to doświadczenie w sobie. To jest właśnie to, co może pomóc. Dobra. I teraz słuchajcie, taka historia, a jest dalej jeszcze jedna, która mi się kojarzy właśnie tutaj z tym właśnie ratuj życie, bo my dzisiaj wszyscy jesteśmy takimi pomocnikami ratowników. A mianowicie historia związana ze wstrząsem anafilaktycznym. I słuchajcie, wstrząs anafilaktyczny, no to też poważna sprawa, właśnie pod wpływem jakiegoś czynnika zewnętrznego, najczęściej chemicznego, czyli czy to będzie jakiś zastrzyk, inaczej okazuje się, że ktoś ma bardzo silne uczulenie, właśnie jakąś alergię na jakiś związek, czy to na antybiotyk, czy to na jakąś inną substancję leczniczą. Ale to może być też reakcja na jad wstrzykiwany przez jakieś zwierzę. To może być reakcja na pożywienie, które właśnie okazuje się tutaj w tym przypadku nawet trujące albo co najmniej uczulające. Tak czy inaczej, słuchajcie, to mamy tutaj trochę właśnie takich skrzyżowanych reakcji, które z jednej strony mówią o tym, że uruchamiamy układ odpornościowy, czyli właśnie odrzucenie jakiegoś czynnika, który idzie z zewnątrz, a my po prostu opieramy się temu. Z drugiej strony mówimy o tych alergiach, o uczuleniach, o jakichś nietolerancjach. I to wszystko tutaj zbiega się w tym jednym mózgu automatycznym, w tym jednym mózgu naszym fizycznym, w tym momencie razem w jednym czasie, w bardzo krótkim czasie i organizm musi natychmiast na to odpowiedzieć. I znowu pytanie, co takiego? Jeśli chodzi o nasze książki bazowe w biologii totalnej, nie ma żadnych informacji tam, natomiast takie informacje, które zebrałam do tej pory, które mi pracują, które właśnie mi pasują, to jest właśnie to przeciążenie
bodźcem ze środowiska zewnętrznego, kiedy środowisko wewnętrzne nie jest w stanie na to odpowiedzieć. I teraz moje doświadczenie mówi o tym, że to tak naprawdę, że pada ten bodziec w tym momencie, samo w sobie nie byłoby takie straszne, gdyby nie to tło, które się rozpościera i przygotowuje człowieka już do tego momentu od dawna. A mianowicie właśnie tym tłem jest to poczucie właśnie, że to środowisko zewnętrzne mi nie sprzyja. Jest za trudno, jest za ciężko, jest dużo wrogów, nie ma przyjaciół. Ja jestem sam przeciwko całemu światu zewnętrznemu. Jest taka właśnie duża dysocjacja, w której żyje człowiek i ma to poczucie, oczywiście finalnie poczucie osamotnienia. Później we wstrząsie anafilaktycznym obserwujemy, że będzie opuchlizna, zatrzymanie wody w organizmie itd., no bo tak, oczywiście kłębuszki nerkowe będą tak pracować w konflikcie osamotnienia, podbijając jeszcze ten konflikt i pozwalając na to zatrzymanie wody w organizmie, ale to jest jeszcze jakby właśnie dodatkowo. Natomiast tutaj chcę Wam powiedzieć, jest taka książka, mało z niej korzystam, ale macie właśnie jeszcze tutaj trochę informacji. Pokazuję Wam teraz. Książka pod tytułem Metafizyczna anatomia, pisana przez Yvette Rose. Dziewczyna, która też jest po kursach biologii totalnej, zresztą naszego Gilberta Renaud, zresztą kiedyś była na tym kursie razem ze mną, ona pracuje w Australii i pracuje generalnie taką metodą, którą ja raczej tutaj postrzegam na granicy bioenergoterapii, prac duchowych, ale wchodzi też w tą biologię mocno. Nie wszystkie te tropy, które ona opisuje w tej książce, są takie, że ja je czuję i za nimi bym podążyła i generalnie to nie jest moja ukochana książka. To jeśli byście zapytali mnie o zdanie, ale bardzo szanuję jej pracę, bo powiem Wam, no taka grubaśna encyklopedia, że Boże, naprawdę dziewczyna się narobiła i to mocno, więc szacun tutaj duży. No i też właśnie znajdujemy tutaj parę takich rzeczy, których w naszych podręcznikach do biologii totalnej nie ma. I chcę Wam właśnie tutaj przytoczyć, a mianowicie ona pisze w tej swojej książce, że osoba, która wchodzi we wstrząs anafilaktyczny, już ma w sobie właśnie to poczucie wcześniej. Twoje środowisko rodzinne mogło być dramatyczne. Wszystko było zamieniane w kryzys. Czułeś, że utknąłeś w środowisku, w którym ludzie tworzyli powierzchowny stres, a który cię pozostawił niespokojnym i spiętym. Czyli widzicie jakby z czym tutaj musimy pracować. Z tym, że właśnie nawet jeśli jest dobrze, to jest to wyczuwanie, takie wyczekiwanie tego, że jest źle. Takie właśnie gdzieś na powierzchni rozpostarte, taka zasłona dymna, takie właśnie poczucie. To jest właśnie to, że później przychodzi ten jeden bodziec, powiedzmy ta jedna pszczółka, ta jedna osa, ten jeden zastrzyk właśnie. I człowiek znowu, to nie jest świadome, to nie jest tak, że tym zarządza, ale po prostu mówi, nie, no już za dużo, no już za dużo. Mieliśmy już dzisiaj te przykłady właśnie, to już za dużo w przypadku sepsy, w przypadku śpiączki właśnie, to są podobne historie takie, dlatego właśnie one wycinają ludzi z życia. Podobna nasza reakcja, kiedy mówimy już dobrze, już bezpiecznie, kiedy pozwalamy komuś tu i teraz w danej chwili rozwiązać ten jego konflikt, będąc przy nim, towarzysząc, jakby znowu uwalniając, przepuszczając przez siebie tą świadomość jego problemów, w których jest w danej chwili, my dajemy mu czas, dajemy mu szansę na to, żeby on pewne rzeczy zrozumiał, transformował w danej chwili, kiedy to jest bardzo, bardzo potrzebne, a jednocześnie uświadamiamy potrzebę zajęcia się tym, co do tego doprowadziło. Uświadamiamy potrzebę tym, żeby jednak pracować z emocjami, pracować właśnie z tym, zdaniem sobie sprawy z tego, że jesteśmy w połączeniu tego, co dzieje się na tym planie niewidocznym, z tym, co dzieje się w ciele, że to nie jest w takim sobie po prostu oderwaniu. Ja wiem, że Was przekonywać do tego nie trzeba, Wy to wszystko wiecie. Teraz tylko właśnie chodzi o te konkrety i starałam się jej tutaj dać jak najwięcej. Wtedy właśnie, kiedy jesteś z taką osobą, zadajesz pytanie, czego potrzebujesz, żeby czuć się bezpiecznie? Co by się musiało wydarzyć? Czy możesz przez 1 minutę poczuć się bezpiecznie? Zrób to teraz, 1 minutę. Zobacz, jak to jest. Czy możesz się czuć bezpiecznie przy mnie? Czujesz się bezpiecznie ze mną? Chcę, żebyś się czuła bezpiecznie ze mną. I to są te zdania. Wiecie, w którymś momencie ludzie, którym brakuje słów, którzy sami są w stresie, bo mają komuś pomóc, nie pamiętają nic z tego i nie zarzucajcie sobie, gdybyście nigdy nie przypomnieli sobie żadnego zdania z tego live'a w jakiejś krytycznej sytuacji, ale wystarczy, że w Was będzie to przekonanie i to pole, taka pamięć właśnie tego, że samym tym, że ja komuś towarzyszę i ja sobie coś uświadamiam, zdejmuję z tego drugiego człowieka pewne rzeczy i one się ulatniają. To jest już wystarczające absolutnie do tego, żeby zminimalizować to wszystko. Więc to zdanie takie, które wypowiadamy wtedy i brzmi jak banał,
już dobrze, wszystko będzie dobrze, to my deprecjonujemy wartość tego zdania, ale jeśli nadamy mu dzisiaj inną intencję, to zrozumiemy właśnie, że tak, dokładnie właśnie o to chodzi w tym nie pocieszaniu, ale uświadamianiu sobie tego, że skoro ciało już objawiło jakiś konflikt, to on po prostu odchodzi, bo po to ciało to robi. Ja zamieniłabym tylko właśnie to zdanie z będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, na jest dobrze i nigdy nie było inaczej. Jesteś zdrowy, jesteś bezpieczny, nigdy nie było inaczej. To jest właśnie to, do czego Was serdecznie zachęcam. Jesteście tu jeszcze ze mną cały czas tak licznie jak na samym początku. Bardzo Wam jestem za to wdzięczna i też cieszę się. Robimy to wszystko razem dla innych, kochani, dla siebie, ale też dla innych. To naprawdę wspaniale. I jeszcze patrzę właśnie, czy jeszcze coś tutaj takiego. Aha, no właśnie, dwie rzeczy powiem i kończymy na dziś. Jeżeli by się okazało, że Wam się na przykład taki temat podoba, to ja mogę go kiedyś powtórzyć i zrobimy sobie znowu Uratuj życie zbiorową totalną, część druga. I takiego live'a też możemy kiedyś zrobić. I ja wtedy omówię jakieś inne przypadki. Wtedy piszcie po prostu tutaj jeszcze właśnie, co Wam się kojarzy, w jakich sytuacjach krytycznych się znajdujecie czasami, czy choćby raz znaleźliście i właśnie co by Wam pomogło. A teraz jeszcze powiem o klaustrofobii i o oparzeniach, bo uważam, że to jest jeszcze to, co jest takie pilne. A mianowicie klaustrofobia to znowu fobia, czyli mówimy o bardzo silnym lęku. O fobiach, o lękach opowiadałam w webinarze Lęk w świetle biologii totalnej bardzo dużo. I oczywiście mówiłam o tym też w webinarze koło emocji, o kole emocji, tam gdzie mówiłam ogólnie o emocjach. Także jeden z tych dwóch webinarów, ale najwięcej właśnie o nerwicy lękowej, o panice, o atakach paniki, też tutaj pytaliście. To wszystko jest w webinarze o lęku. I teraz zobaczcie, klaustrofobia, ktoś panikuje, ktoś po prostu przeżywa bardzo silny atak lęku, może właśnie też przerażenia. W momencie, kiedy znajduje się w jakimś ciasnym pomieszczeniu, w jakimś ciasnym miejscu, to może być przypadkowe, to może nie być przypadkowe. Ktoś wsiadając do windy, no jak już wie, że ma klaustrofobię, to wie, że może się czegoś takiego spodziewać, jak właśnie atak klaustrofobii w danej chwili, więc może to być sytuacja prowokowana albo przynajmniej właśnie świadoma, ale czasem my się możemy w takiej sytuacji po prostu znaleźć. Gdzieś po prostu nagle okazuje się, że do tej windy wsiada 11 osób i ty nie wiesz, co masz ze sobą zrobić i doznajesz właśnie takiego ataku paniki. Albo na przykład gdzieś jesteś w ciasnym samochodzie, albo właśnie też słyszałam o dziewczynie, która nie jest w stanie jeździć małymi samochodami, czy na przykład nie jest w stanie spać w łódce, gdzie trzeba zejść pod pokład i właśnie są te małe kajuty, to nie, czasem są osoby takie, które się na to po prostu nie zdecydują i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w różnych miejscach, kiedy jest klaustrofobia, należy zadać sobie pytanie o to, gdzie kiedyś wcześniej było zagrożenie życia w związku z uciskiem, ściskiem i właśnie zbyt dużym naporem albo zbyt małą powierzchnią do życia. No i tu głównie mówimy o tlenie. Po prostu za mało tlenu albo właśnie za mała przestrzeń do życia, za małe terytorium. Słuchajcie, idąc na skróty, na bardzo duże skróty, no to będzie najmocniej związane z porodem. Cofa nas to z reguły pamięcią do dróg rodnych, w których dziecko utyka w czasie porodu, czuje się ściśnięte, już wie, że odwrotu nie ma i cofnąć się do łona matki nie ma jak, a jeszcze jej nie jest na ziemi, jeszcze nie wyszło na ląd i jeszcze nie może zaczerpnąć tego powietrza i jest to po prostu bardzo niewygodny moment w jego życiu. Może trwać ułamki sekund, ale to może być też historia, gdzie to trwało bardzo długo, bo dzieci czasem potrafią utknąć w kanale rodnym na wiele godzin. I to wspomnienie jest po prostu bardzo trudne. To jest wspomnienie do uwolnienia koniecznie w pracach z ciałem przez różne techniki, czy osteopatyczne, czy kinezjologię, czy pracę z emocjami w ciele typu Hidden Mind, One Brain, EFT, mikrokinezyterapia. Tych metod jest bardzo dużo, bardzo dużo. W każdym razie szukajcie takiej pomocy i to jest wszystko naprawdę do odbezpieczenia, do uwolnienia. Też bardzo często takie ataki klaustrofobii mają osoby, które wcześniej po porodzie leżały w inkubatorze. Znowu malutkie pudełko, ciasno, czasem ciemno, czasem duszno. To jest właśnie to wspomnienie, zwłaszcza jeżeli to były wcześniaki, które leżały w inkubatorze wiele tygodni czy wiele miesięcy. To mogą być właśnie później ludzie, którzy jako dorośli przejawiają ataki klaustrofobii. Okej, masz przy sobie właśnie taką osobę, masz przy sobie właśnie kogoś, kto ma atak klaustrofobii i co mu powiesz? Tu jest dużo powietrza,
masz przestrzeń do życia, oddychaj, masz się jak ruszyć, pokaż mu taką możliwość, jaką ma i oczywiście wiesz, że w windzie, gdzie jest 11 osób, nie zatańczysz tutaj teraz lambady, ale ty wiesz po prostu, że to też nie to mózg musi usłyszeć. Mózg musi usłyszeć, możesz się ruszyć, zobacz, wyciągnij sobie ręce do góry, tam gdzie masz tą przestrzeń, nawet rozepchnij się łokciami, po prostu rozszerz swoją klatkę piersiową, poczuj, że masz przestrzeń, czyli wszystko to, co mówią medycy, wszystko to, czego nas uczą, czy w szkole, czy gdzieś podprogowo, intuicyjnie czujemy, że mamy pomóc komuś oddychać, tak? Zawsze mówię, oddychaj, tak? Oddychaj głęboko, ale jeszcze dodaj to jedno zdanie właśnie, poszerz się, masz przestrzeń, jest powietrze, ono jest dla ciebie, jest wystarczająco dużo powietrza, masz tyle powietrza, ile potrzebujesz, masz tyle przestrzeni, ile teraz potrzebujesz. To jest właśnie to, co przemawia do mózgu, bo jakby kasuje ten lęk, że nie ma przestrzeni, nie ma powietrza. Słuchajcie, to naprawdę działa. No i oczywiście, jeśli ktoś ma silną fobię, to nie znaczy, że nie doświadczy tego ataku po raz kolejny, bo dopóki program nie był uwolniony, no to będzie działał. My musimy to zdekodować do końca, dlatego jeszcze raz mówię, są techniki, które to robią. Albo samo uświadomienie, albo jeszcze włączenie dodatkowo pracy z ciałem, ale to robi, to jest, po prostu to działa i zdekodowane po prostu sprawia, że potem ktoś jedzie windą, może być dużo osób, ale takiej reakcji już nie ma. Więc te zdania, o których dzisiaj mówię, no to są zdania na tu i teraz, na dany moment, kiedy właśnie potrzebujemy ich użyć. Słuchajcie, oparzenia, działanie w ogniu, działanie w agresji, działanie pod presją, to jest właśnie najczęściej ten konflikt, który sprawia, że ulegamy poparzeniu. Znowu, no, jak już ktoś jest poparzony, to teraz musi przejść przez naprawę organizmu, ciało musi zregenerować wszystkie te tkanki, i jakieś tam gadanie z nim na ten temat może przyspieszyć to, natomiast nie uwolni go z tego procesu. Po prostu materia tutaj na Ziemi rządzi się swoimi prawami, dlatego że mamy czas, mamy te 4 wymiary, no czas i przestrzeń, no i co z tym zrobisz? To tylko w świecie kwantowym możemy to odwracać, natomiast tu w materii będzie potrzebny czas. Ale uświadomienie sobie właśnie, co to była za agresja, co to była za dominacja, jakaś presja, jakaś przemoc, choćby właśnie presja czasu, bo czasem nam się zdarza oparzyć właśnie gdzieś w piekarniku, dlatego że chcemy szybciej ugotować obiad, bo jadą goście, bo musimy zdążyć, bo coś podać na czas, bo wyjść z domu, albo żelazkiem gdzieś, no to ja mówię o małych takich właśnie historiach. Historia, kiedy ktoś rozleje coś gorącego, czy na siebie, czy na kogoś, czy wokół, właśnie jakąś kawę, herbatę, gorący wrzątek. Natomiast jeśli już mówimy właśnie o takich dużych historiach, typu właśnie poparzenie całego ciała albo dużej powierzchni ciała, kiedy właśnie mówimy o takich już naprawdę ogromnych wypadkach, jak poparzenia w pożarze, to są po prostu bardzo grube historie przemocowe w rodzinach, których szukamy i dana osoba, która doświadczy tego jako wspomnienie tego, co doświadczała na poziomie psychicznym. Znowu, za mało czasu, żeby to mocno omawiać. Mówię o tym dużo w webinarze o symbolice dom i samochód i tam tłumaczę rolę żywiołów i tam tłumaczę właśnie o tym, mówimy właśnie o tym działaniu w ogniu trochę więcej, więc jeśli Was to interesuje, to też tam odsyłam i zapraszam. A tutaj my po prostu potrzebujemy zrozumieć, że idąc na skróty szukamy właśnie tych historii, właśnie o których wspominam. Bardzo często dzieci, które są mocno poparzone w dzieciństwie, które doświadczają takich wypadków, właśnie doświadczają w rodzinach patologicznych, ale nie mówię, że tylko, żeby była jasność, nie każde dziecko, które jest poparzone, od razu pochodzi z rodziny patologicznej, żeby była jasność. Ale naprawdę często okazuje się, że tak, że właśnie jest alkoholizm w rodzinie, jest jakiś rodzaj przemocy, czy seksualnej, czy jakiegoś molestowania, czy psychicznej, czy ekonomicznej itd., to trzeba po prostu prześledzić. Niestety czasem biologia totalna nie dojdzie do takich przyczyn, które są z planu duchowego i jeśli ktoś gdzieś doświadcza poparzenia dlatego, że niesie na sobie wcieleniowe zapisy, to my w biologii totalnej tego nie odczytamy. I tutaj nasza metoda ma swój sufit i to też już mówiłam wielokrotnie, a pewnie wiecie. Jeżeli gdzieś uwalnia się właśnie coś z poprzednich naszych wcieleń, inkarnacji, to znaczy, że przetoczyło się przez ciało uświadomienie właśnie w taki sposób i no, nie mieliśmy na to wpływu. My możemy teraz poszukiwać tej informacji i są osoby, które z tym pracują, to już nie biologia totalna, to inne metody i nam po prostu odpowiedzą na pytanie. Natomiast to, co może jeszcze zrobić biologia totalna, to dać nam odpowiedź na pytanie, czy nie wydarzyło się coś takiego w drzewie genealogicznym wcześniej i wtedy szukamy u przodków.
I okazuje się bardzo często, że znajdujemy właśnie jakieś pokrewieństwo w tym konflikcie, a mianowicie było jakieś poparzenie w jednym, dwóch, trzech pokoleniach wcześniej, albo dziadek był strażakiem, albo były jakieś naloty bombowe i spłonął majątek, albo były jakieś pożary i tak dalej, i tak dalej. I szukamy wtedy właśnie takich wspomnień, szukamy takiego nawiązania, gdzie widzimy, że po prostu historia zatoczyła koło i właśnie się tutaj powtórzyła. Wtedy mówimy, że to tamta historia pchała się do uwolnienia i ona chciała być zauważona, bo dzisiejszy przypadek skłania nas po prostu do tego, żeby popatrzeć wstecz, co wydarzyło się w historii naszej rodziny i po prostu uwolnić to, co było wcześniej nieuświadomione. Przykro, że w ten sposób, ale jeżeli nie było innej możliwości i jeśli ktoś nie dotarł do tej historii wcześniej i ona się po prostu nie ujawniła, bo nie miała się jak dopchać tutaj na światło dzienne, to zrobiło się to właśnie tak, a nie inaczej. Tak czy inaczej, tutaj, tu i teraz właśnie pracujemy z tym, że nie ma przemocy, jest łagodność, jest łagodna woda w moim życiu. To, co gasi ogień, to woda. Operujemy właśnie tutaj tym żywiołem wody, tymi jakościami, które wnosi żywioł wody i wyciszamy te emocje. Ale jeżeli gdzieś ktoś odgadnie, że tak, żyłem w pośpiechu, żyłem w przemocy, żyłam pod presją, byłam właśnie czy gwałcona, czy właśnie z alkoholikiem, czy i tak dalej, to jest właśnie sytuacja, która ma pchnąć do zmiany w ten sposób, że zmieniamy rzeczywistość. Nie tylko gasimy pożary, nie tylko ugaszamy je wodą, ale po prostu zmieniamy nasze realia. My mamy po prostu mieć mózgi, których używamy i nasz umysł ma nam służyć do tego, żeby zmieniać swoją rzeczywistość, a nie w niej tkwić. Wiem, że może nie wyczerpałam tematu. Wiem, że może nie powiedziałam dzisiaj wszystkiego, co chcielibyście usłyszeć, że jest jeszcze naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, ale czuję, że wszystko przed nami i że mamy możliwość spotkać się drugi raz w tym temacie, bo czemu nie? Jeśli gdzieś nazbieram materiału do tego kolejnego live'a, Uratuj życie zbrodnią totalną po raz drugi, to spotkamy się tutaj po raz kolejny. A już to, co zrobiliśmy dzisiaj, za co jeszcze raz z serca Wam dziękuję, że tu towarzyszyliście, że byliście, że chłonęliście i że będziecie mogli to ponieść dalej. A cieszę się już na samą myśl, naprawdę. Możemy razem działać z pomocą drogi totalnej. Z serca Wam za to dziękuję i cieszę się ogromnie, bo bardzo, bardzo mnie to raduje. Życzę Wam cudownych uwolnień, satysfakcji z tego, czego się uczycie, co robicie, tego wzruszenia, które mamy zawsze wtedy, kiedy obserwujemy efekty. Życzę Wam skuteczności, równowagi wewnętrznej, tego wewnętrznego spokoju w serduchu. Wspieram, jestem, pozdrawiam kochani, z miłością i światłem.